Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, wszemi wobec witają Paweł Jeżowski. i kapitan Maciej Lisowski. Moi drodzy, jest niedziela, jak co niedzielę, za wyjątkiem niektórych niedziel świątecznych, tudzież, jak to się mówi, przewartościowanych długo weekendowych, bo czasami trzeba odpuścić. Spotkaliśmy się znowu z Pawłem. Paweł przygotował materiały, które Tak. pięknie skomentujemy, rozciągając co nieco znaczenie tego, co słowo pisane kondensuje. Ale przy okazji chciałbym przypomnieć, że co ważne, ten materiał leci na 2 kanałach naraz, czyli na Kremlinka Show Paweł Jeżowski i Tak jest. kapitan Lisowski, Maciej kapitan Lisowski. Jest to chyba ewenement na tą chwilę na polskim YouTubie, żeby w ten sposób sobie spokojnie współpracować i bliźniaczo rozwijać kanały. A my No jesteśmy... chyba jeszcze TVN leci na TVN i TVN24. No, powiem Ci, że jeśli porównujesz do nas, nie nas tylko do nas porównujesz TVN, to powiem Ci, że nie jest to akurat brak komplementu. No okej. TVP też czasami leci na 2 kanałach. No, więc sympatycznie w ten sposób nadajemy. A czy to jest nasze ostatnie słowo, to się jeszcze niedługo dowiecie. Tak jest. I szanowni Państwo, zachęcamy więc do tego, żebyście na naszych kanałach to oglądali, subskrybowali nasze kanały, udostępniali, lajkowali, komentowali. Zachęcamy też do, w przypadku każdego z kanałów, wsparcia poprzez sposoby opisane na każdym z tych kanałów, a że się jakoś sympatycznie to wszystko rozwija, Państwo nam towarzyszycie, bardzo miło nam jest z Wami spędzać czas, nawet jeżeli to jest na przykład sobotni wieczór, a przy okazji muszę tu powiedzieć pewne przepraszam. Będąc święcie i w dobrej wierze przekonanym, bo taką miałem informację za wczoraj, że Paweł 20:30 ma mieć live'a. Nie wiedziałem, że coś się wydarzy takiego, że Paweł niestety cały wieczór musiał spędzić na czymś, czego nie chciał robić, a musiał. W związku z powyższym nikt nie czuje się oszukany, nikt nikogo nie oszukiwał. To się nazywa c'est la vie, czyli sytuacja życiowa. Tak się wydarzyło i w żadnej złej wierze nie robiłem dobrej reklamy temu, że Paweł o 20:30 będzie live'ował, bo widziałem, że trochę było smutku u wielu naszych i Pawła widzów, że niestety go wczoraj nie było. Tak, wszystko się zgadza. To nie jest jak gdyby wina Maćka, tylko jakiś zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o wczorajszy wieczór, ale ten wieczór będzie jutro, a więc ten materiał, który miał pójść w sobotę, pojawi się w poniedziałek, dzięki czemu troszeczkę więcej będzie materiału i trochę lepiej się przygotuje, bo dosyć ciężki temat przygotowuję, myślę, że jeden z ważniejszych, czyli czy Rosję stać na prowadzenie długoletniej wojny. O kilku rzeczach sobie dzisiaj powiemy, natomiast większość będzie jutro na Kremlinka Show i również na Ekonomia Rosji powinien pojawić się felieton. A trzeba powiedzieć, że temat zdolności Rosji do długotrwałej wojny jest dosyć często podnoszony przez różnego rodzaju specjalistów, z którymi my na tą chwilę raczej głównie polemizujemy, bo w oparciu o dane, które od miesięcy analizuje Paweł, analizuje też Mateusz Lech, mamy jakiś wyrobiony pogląd na ten temat i ten pogląd jest, uważam, całkiem mocno uzasadniony. Jutro to jeszcze rozwiniesz, więc siłą rzeczy trzeba, mówię też o sobie w tym momencie, jutro być i patrzeć w to, co będziesz mówił, bo będzie to warte tego, żeby przyswoić. Wiesz, dlatego temat będzie trudny, bo niestety będę musiał polemizować z naszymi tytanami geopolityki, jak i również z czołowymi polskimi generałami. Ale przedstawię swój punkt widzenia, pokażę, jak wyglądają dane, natomiast jaka jest rzeczywistość, widzowie mogą sobie sami wyrobić zdanie po tym odcinku, który jutro planuję. Dokładnie tak. Przy czym zawsze jednak mamy taką jedną gwiazdeczkę. Państwo totalitarne, państwo policyjne, tudzież milicyjne, jak kto woli, poprzez odpowiednie użycie czynników siły i służb bezpieczeństwa jest w stanie pewne rzeczy wydłużyć, nawet jeżeli jest to stan agonalny, ale jednak wydłużyć. O tym trzeba pamiętać i to jednak powoduje co? Nadmierną na koniec, na finiszu, eksploatację tego,
co w innym kraju skończyłoby się odpowiednio wcześniej i zmieniając stan rzeczywistości. W kraju takim jak Rosja trwa to przez takie rzeczy, może trwać to dłużej, bo nikt nie patrzy na koszty ludzkie i społeczne takich operacji. Jutro będzie podawany przykład hitlerowskich Niemiec, gdzie widzieliśmy, jak to wyglądało w 1944, w 1945. Może też powiedzmy, bo często o tym się zapomina, że hitlerowskie Niemcy do roku 1944 cały czas, cały czas posiadały wzrost, jeżeli chodzi o to sławetne PKB. To wynikało właśnie głównie z produkcji wojennej. Co się stało w 1945? W 1945 po raz pierwszy odnotowali, i to tak naprawdę dopiero od wiosny, odnotowali spadek PKB, natomiast, i to było kilkanaście procent, natomiast co ciekawe, co się stało w 1946? W 1946 spadek PKB hitlerowskich Niemiec, czyli w momencie, kiedy zaczęły się odbudowywać, przekroczył 50%. Czyli to jest właśnie ta zamiana. To jest ta zamiana tej produkcji wojennej na produkcję cywilną. Tej produkcji cywilnej było sporo mniej. Ta produkcja wojenna stanowiła większość, jeżeli chodzi o przemysł, no i nagle tego zabrakło. A niestety chleba i marmolady brakowało i robiono ją z czegokolwiek, tą marmoladę, bo z buraka pastewnego, żeby cokolwiek na chleb nałożyć, a mimo to ten spadek PKB był tak znaczący, bo jest pojęcie dna, tylko dno jest pewną warstwą. Niemcy, broniąc się w 1944 i 1945, sięgnęły do dna, musiały się przez dno przeskrobać i sięgnęły jeszcze głębiej. I potem skutki tego były odczuwalne w pierwszych latach po wojnie. Tak, Nie dało się mieliśmy inaczej. spadek właśnie od 45 do 47 roku. Nie? Ale wracajmy, słuchaj, sobie do naszej Rosji, bo tutaj wszyscy chcą posłuchać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ostatni tydzień. Przygotowaliśmy jak zwykle 10 pozycji. Tym razem będzie pewne zaskoczenie na pozycji 9 i tu poproszę Cię o pomoc. Ale zaczynamy od... Zrobimy dialog? Tak, zrobimy dialog. Tylko musimy Okej. się zastanowić, kto wcieli się w czyją rolę. Ja mam Ale to mniej za włosów, moment. to bliżej mi do Putina. Dobrze. To zaraz sobie podyskutujemy. Okej, no to chyba nie będziemy mieli tutaj różnicy zdań. Miejsce, słuchajcie, 10. Miejsce 10 jest to o Rosji, natomiast no, trzeba powiedzieć sobie o tym, co dzieje się w Europie, a mamy informację z Agencji Energetycznej, z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która wydała kolejny raport. Oni wydają takie cykliczne raporty, tym razem chodzi o kwartalny raport i w tym kwartalnym raporcie znajdujemy dosyć ciekawe informacje na temat rezerw gazu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ponieważ według ich szacunków i danych, no i one jak gdyby potwierdzają się z tym, co sama Unia Europejska przedstawia, to mieliśmy, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, na koniec kwartału zapełnienie magazynów na 55%, co oznacza, że to jest no, jedna z najwyższych średnich, jeżeli chodzi o ostatnie 5 lat. Natomiast z czego jak gdyby, no bo ktoś może się zastanowić, no z czego wynika tak wysoki poziom rezerw. No oczywiście wynika z obecnej sytuacji właśnie w Rosji i w Ukrainie. Natomiast wynika również z tego, że w zeszłym roku mieliśmy spadek, jeżeli chodzi o konsumpcję tego gazu. W 2020, tak, w 2021 do 2021, szczególnie po tym COVID-zie, mieliśmy wzrosty, czyli był wzrost o 4,3, ale w 2022 za cały rok, czyli i za pierwszą tą część, kiedy ten gaz był tłoczony z Rosji, jak i również za drugą część roku, ta średnia wynosiła 13%, przy czym po kwietniu mieliśmy, ta średnia wynosiła 13% spadku. Przy czym po kwietniu można powiedzieć, że od maja ten spadek zużycia gazu wyniósł 17%. No i tutaj, jeżeli patrzymy o cały rok, no to największy spadek mieliśmy, jeżeli chodzi o Niemcy, 15,4, Włochy 9,9, Francja 9,6.
Jeżeli chodzi o Polskę, również był spadek, natomiast ten spadek był mniejszy. Również, co ciekawe, to nie tylko spadał gaz z Rosji w tej drugiej połowie, natomiast spadł również import gazu, bo import gazu zmniejszył się o 6,6. Czyli z jednej strony mówimy o całej jak gdyby Unii Europejskiej, tak. Czyli wygenerowanie potrzeby Mhm. oszczędności Tak, było, jest. wrzutowało nie tylko na Rosję, ale na wszystkie źródła Mhm. pozyskiwania. Normalne. Tak, no i tutaj jeżeli popatrzymy sobie na cały rok w stosunku do 2021 roku, no to na pierwszym miejscu była Norwegia, na drugim miejscu, no kiedyś była Rosja była kiedyś na pierwszym miejscu, no teraz spadła, jeżeli chodzi o cały rok, na drugie miejsce, na trzecie miejsce wspięły się USA, potem mamy Algierię, Katar, Wielką Brytanię i tak dalej. Natomiast to są dane za cały rok. Jeżeli spojrzymy na dane za rok 2023, czyli ten obecny, no to na pierwszym miejscu mamy USA, a Norwegia jest na drugim miejscu, a Rosja, zgadnij na którym jest miejscu, jeżeli chodzi o bieżące właśnie dostawy. Biorąc pod uwagę, no, z pierwszej piątki nie wypadną, no ale... Wypadną. Tak, Uuu, wypadną. a to bym zmierzał. Wypadną, wszystko wskazuje, zobaczymy za cały rok, natomiast na ten moment są pomiędzy Nigerią a Turcją. Tak. A czy niektóre kraje, takie jak Turcja, nie występują w tym rankingu dzięki dalszej odsprzedaży gazu rosyjskiego? Nie. Okej. Nie, dlatego, To że dobrze. Turcja, wiesz co, Turcja ma własne. No, rejon no i północnego Cypru, tam. Tak, ale też mają też te takie te złoża szelowe na szelu, które ostatnio rozwijają, zresztą odkryli bardzo duże następne złoża i oni jak najbardziej eksportują to do Europy. Mówi się teraz, żeby Turcja była hubem dla Rosji i to jest jakieś to, o czym oni rozmawiają, natomiast no, to jest trochę taka pieśń przyszłości, być może za kilka No wiemy, lat. bo mówiliśmy o tym, jak Mhm. wygląda z budową infrastruktury do tego. Natomiast no, Nawóz i koszt. tutaj, wiesz co, wydaje się, i to jest ciekawe, że Ukraina będzie z Rosją walczyła o to miejsce. Zobaczymy, kto będzie wyżej, kto będzie niżej, ponieważ Ukraina też eksportuje i o tym się mniej mówi. Też eksportuje ten gaz do Europy. Być może tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, też będziemy mieli spadek, natomiast no, będziemy mieli wzrost, tak jak powiedziałem, Stany Zjednoczone, Katar, Algieria, jeżeli chodzi o ten rok. Norwegia powinna utrzymać te poziomy, które miała wcześniej, no może będzie jakiś minimalny wzrost. Natomiast no, Rosja zaliczy drastyczny spadek. Oni szacuje się, że ze 155 miliardów, które były eksportowane do Europy jeszcze w 2021 roku, no to wydaje się, że tak pomiędzy 10 a 20 miliardów, jeżeli chodzi o ten gaz rurociągowy. Jeżeli chodzi o LNG, no tutaj sytuacja prawdopodobnie będzie taka, że w najlepszym razie utrzymają to, co mieli. Dlatego To coraz tak, szerzej mówi się o tym, żeby Rosję wykluczyć. no tak dla porównania, zapotrzebowanie roczne Polski sięga około 20 miliardów metrów No już sześciennych. mniej. 17. Maksymalnie, nawet 17 teraz, Tak, czyli bo lepiej. wiesz, tak, oszczędności. Oszczędności, tak, ale spójrzcie, to znaczy, że z sieci krajów, które brały, okaże się, że zostanie potencjał w granicach tego, co brał kiedyś jeden średniej wielkości kraj, średnia europejska gospodarka, z możliwością odcięcia w ogóle. A infrastruktura przesyłowa rosyjska jest ukierunkowana na co? Przede wszystkim na Europę. Więc odwrócenie tej sytuacji to i czas, i to liczony w dziesiątkach, bym powiedział, lat, i potężne środki, żeby to odwrócić na kierunek azjatycki. Tak, jeszcze o tym będziemy mówić, bo dzisiaj o gazie będziemy akurat bardzo dużo mówić, bo będziemy mówili o Gazpromie i o gazyfikacji, więc sobie wrócimy do tego tematu. Natomiast no jeszcze powiedzmy takim drugim krajem, który dużo od Rosji bierze, jeżeli chodzi o Europę, to jest Turcja. I o tym sobie mówiliśmy jakiś czas temu na panelu dyskusyjnym. Natomiast w przypadku Turcji należy
rozważyć dwie rzeczy. Pierwszy, że mają problemy gospodarcze i ten przemysł być może w tym roku będzie potrzebował mniej. Oni szacowali, że będą potrzebowali z Rosji 20 kilka miliardów, ale może się okazać, że to będzie około 20, bo część ekspertów mówi, że właśnie pewna recesja, którą obserwujemy, no może nastąpić. I druga rzecz, no mamy wybory w Turcji i nie wiadomo, jak one się zakończą, bo jeżeli się zakończą Świeży przegraną sondaż, Erdogana, no świeży mów, sondaż mów. pokazywał ile? 56 do 50, 56-57% dla konkurenta Tak. versus 43 Erdogan. 42, 43, tak. Przy czym trzeba powiedzieć jedno. Cały przemysł zbrojeniowy turecki w chwili obecnej pracuje na kampanię wyborczą Erdogana, Tak. bo wszystkie nowinki, jakie teraz mają być wprowadzane na uzbrojenie, a będące wynikiem głównie własnych prac przemysłu tureckiego lub kooperacją, jak w przypadku Altaja, czyli czołgu, wszystko to jest teraz, są właśnie te rollouty robione, pokazywane, to, tamto. No, Turcy jako społeczeństwo na tym punkcie mają dużego jobla, żeby ta samodzielność przemysłowa była u nich mocna, więc to będzie miało znaczenie w tej kampanii wyborczej, ale może mieć mniejsze niż siła pamięci o nieprawidłowościach, jakie ujawniło trzęsienie ziemi. Tak, bo tam są dwie rzeczy. Jedna rzecz, no to jest cały czas słaba sytuacja gospodarcza. No i tutaj wszyscy widzą, że rząd Erdogana, pomimo tego, że był moment, kiedy ta Turcja dosyć dobrze się rozwijała, natomiast no ostatnie, powiedzmy czyli to, co po COVID-zie, w COVID-zie i po COVID-zie, no to Turcy są mocno niezadowoleni z sytuacji ekonomicznej, którą obecnie jest. To jest jedna rzecz. No i nie są zadowoleni z postawy władz, tak może to nazwijmy, jeżeli chodzi o skutki trzęsienia ziemi, bo w ich opinii nie zostało wykonane to należycie. No i to są jak takie dwa główne elementy, które działają na niekorzyść Erdogana, na korzyść oczywiście działają pozostałe rzeczy, tak, czyli tutaj Ja tak jeszcze teraz w tym aparat fragmencie, bezpieczeństwa, tak, i część tego elektoratu takiego nacjonalistyczno, nie wiem, muzułmańskiego, o tak. A ja tutaj dorzucę ostatnią rzecz. Przy tym wszystkim Turcja jednak bardzo rozsądnie współpracuje z Izraelem, bo na przykład pola gazowe, które obecnie zaczął eksploatację ich Izrael, no, są też dosyć blisko terytorialnych wód tureckich i Izrael po raz pierwszy od dawna w takim ważnym, zwłaszcza energetycznym temacie, staje się eksporterem do Unii Europejskiej, bo te zasoby gazu, które tam wydobywają, z naddatkiem wystarczyłyby na pokrycie zapotrzebowania własnego, ichniejszego kraju i wolą to eksportować, co się tylko da do Europy, zastępując jak najbardziej dobrym jakościowo gazem produkt rosyjski. No dobrze, słuchaj, to co? Przechodzimy teraz do duetu, czyli Tak. miejsce 9. A na miejscu 9 coś takiego nietypowego. I to chciałbym, żebyście też się wczuli czasami w to, co ja przechodzę, czytając rosyjskiego telegrama czy prasę, bo mamy wypowiedź pana Maksima Reszetnikowa i cara Władimira Putina, a tą wypowiedź mamy dzięki pracy pana Andrzeja Kolesnikowa, dosyć znanego rosyjskiego dziennikarza, uznawanego szczególnie w Niemczech za takiego topowego dziennikarza rosyjskiego. No w mojej ocenie, moja ocena jest inna i bardziej negatywna, no niemniej bardzo często był to dziennikarz cytowany czy przez Deutsche Welle, czy przez topowe dzienniki niemieckie. No, pewnie do wojny, bo podczas wojny troszeczkę, inwazji może tak, nie wojny, troszkę mniej, ale nadal jednak. A co pan Andrzej nam przygotował? Pan Andrzej nam przygotował dla mnie, można powiedzieć, taki mityczny fragment stenogramu. Tak, z jednej z rozmów, które odbywają się codziennie, tak przynajmniej rosyjskie źródła twierdzą, i tutaj bym wierzył, pomiędzy prezydentem Rosji a ministrem rozwoju. Bo jak się okazuje, codziennie prezydent nie rozmawia z premierem czy z wicepremierem, a tym zaufanym prezydenta Rosji jest właśnie Maksim Reszetnikow, minister
rozwoju Rosji. No i jak to wyglądało ostatnio? To może przedstawmy. Załóżmy, że jestem panem Maksimem, a ty jesteś panem Putinem. Może być tak? Będę potem musiał jakąś derusyfikację sobie zrobić, zdezynfekuję się, czy cokolwiek takiego. Wiesz, jakieś abdulacje, jakieś Egzorcyzmy. abulacje, tak, czy jakieś inne, tak. No słuchajcie, Maksim Reszetnikow nie ukrywał zadowolenia ze stanu rosyjskiej gospodarki. I mówi tak. W ostatnich latach nasza gospodarka wykazała odporność na wstrząsy zewnętrzne i zdolność do częstego rozwoju niezależnie od okoliczności wewnętrznych. Tak było również w przypadku COVID, ponieważ w 2020 roku spadliśmy mniej niż wiele innych krajów i szybciej wyzdrowieliśmy. Podaję tą informację na slajdach, powiedział. Na tym spotkaniu slajdy PowerPoint miały decydującą rolę. I pan Maksim mówi, co więcej, wiele krajów pokonało COVID, ale z bardzo dużymi pożyczkami, co doprowadziło z jednej strony do przyspieszenia inflacji, a z drugiej zaczął wyjaśniać minister. W tym momencie prezydent przerwał. No i teraz ty. I nieuchronnie trzeba będzie za to zapłacić, bo wysoki poziom zadłużenia w obliczu rosnących stóp, bo nie sposób też nie zareagować na inflację, oczywiście. To są ich wyzwania, skinął głową z dużym współczuciem prezydent. Najważniejsze jest to, że dzięki Bogu to oni mają problemy, a nie my, powiedział. Maksim. Jednocześnie widzimy, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy znacznie niższy poziom długu publicznego, mamy znacznie niższą inflację. Spośród krajów rozwiniętych, ciekawe, ogólnie rzecz biorąc, roczna inflacja jest obecnie na jednym z najniższych poziomów. W marcu było to 3,5%, a w kwietniu dane wynoszą 2,6%. Смотрю, w marcu 3,5%. Po polsku, ty nie zrozumieją. Tak, patrzę, tu w marcu 3,5%, w Niemczech 7,4%, w całej strefie euro 6,9%, a we Francji 5,7%, w samym USA 5%. Pokręcił głową prezydent bez żadnej radości. W Brazylii wyższe niż nasze, ale to, jeśli chodzi o Brazylię, to przykre. Brazylia zasłużyła na lepszy los. Byli całkowicie pochłonięci prezentacją, miała pełną kontrolę nad ich wyobraźnią. W końcu to wyobraźnia była zaangażowana w ich działalność, teraz przed wszystkimi innymi procesami umysłowymi. Władimir Putin spojrzał na niego ojcowsko, z jakimś delikatnym śmiechem w oczach. Tak, Maksim. Reszetnikow był nieskazitelny i po prostu dobry. Maksim. I mamy tłumiki, kontynuował minister, ponieważ część różnicy w inflacji wynika z decyzji podjętych 2 lata temu, kiedy mamy elastyczne cła eksportowe, a one zapobiegają transferowi światowej inflacji do nas. W rezultacie, panie przewodniczący, nasze szacunki tempa wzrostu światowych gospodarek na ten rok, jeśli mogę, następny slajd. I odpowiednio kontynuował minister. Prognoza tempa wzrostu światowej gospodarki na 2023. Widzimy przedział 1,3, 1,6 w rozwiniętych gospodarkach. Taka jest prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale nasza gospodarka wyniesie 1,2. To po ludzku było szczere, ponieważ szczerze mówiąc jest łatwiej. Maksim kontynuował, ale tutaj jest specyfika prognozy. Maksim zrobił zastrzeżenie. Panie prezydencie, nasze prognozy z reguły są korygowane zawsze w górę. A Niemcy? Niemcy idą na minus? Prezydent wyglądał na niemal zszokowanego. Oczywiście, fakty są uparte. Teraz trzeba było zrozumieć tylko jedno. Czy oni szczerze mówiąc mogą przetrwać? Czy mają szansę? A może nie chodzi o ludzi, którzy rządzą krajami zachodnimi, którzy są słabi, choćby dlatego, że są ludźmi, ale o okoliczności siły wyższej. I Maksim nakreślił te okoliczności w oczach prezydenta. I to też trzeba powiedzieć szczerze. Maksim,
Jest to nieuniknione, wesnął minister, ponieważ tak gwałtowna transformacja energetyczna spowodowałaby porzucenie naszych zasobów energetycznych, podważa w zasadzie podstawy wielu gałęzi przemysłu w Europie. Dlatego nieuchronnie europejscy konsumenci, europejska gospodarka nie mogą za to nie zapłacić. To wszystko się manifestuje. To ich koniec, o czym rozmawialiśmy przez te wszystkie lata. Koniec. No i teraz tak, nasz komentarz. Coś, ostatnie zdanie tak naprawdę jest chyba najbliższe pewnym realiom. Zgadzasz się z tym chyba? Tak, zgadzam się. Bo ta wymuszona transformacja energetyczna bez oglądania się na sytuację całego świata może spowodować, że ta część, która emituje 6 do 7% światowej emisji CO2, wyłączy się jako pierwsza, podnosząc niebotycznie ceny wszystkiego, żeby to było zdekarbonizowane i wolne od śladu węglowego, podczas gdy cała reszta świata albo jeszcze długo nie będzie tego robiła, albo w ogóle. Nie, znaczy tu trochę mam inne, wiesz co, spojrzenie, no ale może nie wchodźmy na ten temat, bo będzie może jakiś osobny. Pomimo, że wiele osób prosiło, żeby wrócić do tego tematu, niemniej... Oj tak, wiele osób Tak, prosi, tak. trzeba się przygotować. Tak, niemniej, no słuchajcie, no wygląda to tak, że po co przytoczyliśmy tą rozmowę? No przytoczyliśmy, żeby pokazać wam, że być może, oczywiście pan dziennikarz tutaj, jak każdy dziennikarz, być może trochę go poniosła pewna fantazja, szczególnie z tym ojcowskim spojrzeniem i tak dalej. No niemniej takie faktycznie rozmowy, słuchaj, się odbywają. One są codziennie i codziennie nie zawsze są osobiste, znaczy czasami to jest po prostu połączenie jakieś telefoniczne czy wideokonferencja, ale faktycznie to Maksim Reszetnikow przekazuje wszystkie informacje Putinowi i odbiera od niego rozkazy. I to jest taka trochę taka, wiesz, dziwna sytuacja, ale może normalna, tak? Ale słuchaj, on przekazuje tak spreparowane informacje, Tak. trzeba powiedzieć jasno. No właśnie. Bo realizm 3,5, a nawet 2,6% inflacji w Rosji nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. No właśnie, wiesz, i tutaj to wiesz, to wygląda trochę tak, że no Putin opiera się na tych informacjach, o tym, tak jak wielu przywódców takich, no pamiętamy ten los Hitlera, który dostawał te informacje od tych swoich generałów i w którymś momencie oni bali się przynosić te złe informacje. I tu trochę mamy z podobną sytuacją. No, Putin dostaje te informacje, które chce usłyszeć trochę, czyli chce usłyszeć, że w Rosji jest inflacja na 2,6, zresztą taką sam zapowiedział. No i po tym jak zapowiedział, ona się taka stała, tak? No i to prowadzi do takiej, wiesz, sytuacji, wiesz, on wydaje rozkaz, że teraz wzrost gospodarczy ma być pomiędzy 1 i 2, ustami swojego, tam jest taki drugi człowiek, który jest jego przedstawicielem i który... Przełącza slajdy. Tak, który również jak gdyby podaje to, co prezydent chciałby uzyskać. No i teraz rząd mówi o tym, że faktycznie ten wzrost gospodarczy będzie pomiędzy 1 i 2%. Oczywiście zapominają dodać jedną rzecz i ona jest też ciekawa, że 1,2 na tyle mniej więcej określa się, że w 2023, jeżeli Rosjanie utrzymaliby te zagrabione terytoria, to na te zagrabione terytoria dadzą tak pomiędzy 1 a 1,3, mówi się właśnie o 1,2 często, wzrostu gospodarczego. Czyli ten wzrost gospodarczy... Cały wzrost? Tak, cały wzrost to byłby z tych zagrabionych terytoriów Ukrainie. Ale poczekaj, ja będę bardziej tutaj dosadny. Cały ten wzrost to jest pula, jaką w pełni świadomie centrala w Moskwie według mnie oddaje jako do rozkradzenia. Centralnie do rozkradzenia na tych nowych terytoriach. Znaczy ogólnie wiesz, no zajęcie tych terytoriów no Moskwie przysporzy ich próba potem odbudowy, no więcej problemów niż zysków. No niemniej, jeżeli trzeba szukać przykład Niemiec i Enerdówka. Tak, tak. No ale wiesz, jeżeli patrzymy tylko na taki, wiesz, wzrost, no bo trzeba popatrzeć, no bo jednak tam jakaś nadal ludność mieszka, pomimo że tyle osób wyjechało, płaci lub nie płaci, ale będzie płacić podatki, coś produkuje, no to właśnie jest to wzrost około 1%, czyli to, co oni zapowiadają na ten rok 2023. Natomiast jeszcze raz mówię,
pamiętajcie, wzrost gospodarczy nie ma nic wspólnego. To jest chyba największy taki fake news, z jakimkolwiek się spotkałem, ale też zastanówcie się nad tym realnie. Co wzrost gospodarczy, czy jego spadek ma wspólnego z prowadzeniem wojny? Do prowadzenia wojny są potrzebne pieniądze. Możemy mówić o nadwyżce handlowej, na przykład jeżeli ona rośnie, no to jest pozytywne, to są w tym momencie dodatkowe fundusze i powiedzmy z tego i państwowe, i prywatne do prowadzenia wojny, no bo mamy nadwyżkę. Jeżeli mamy wzrost pożyczek, czyli długu publicznego, no to też jest akurat pozytywne. W Rosji teraz mamy odwrotną sytuację, bo nikt nie chce pożyczać zewnętrznie. A więc, no słuchajcie, no to tak wygląda, że jak patrzymy też na jakieś inne też wskaźniki, no to na przykład wzrost wydajności pracy, w Rosji mamy spadek, tak? No, jak gdyby cały czas pokazuje, że to, że dany kraj będzie produkował na ten moment więcej, przynajmniej na papierze, więcej amunicji czy więcej czołgów, no to jest naturalne. Tak? To jest normalne. W tym momencie Ukraina nie produkuje, dlatego że w dużej mierze ta produkcja odbywa się poza granicami Ukrainy. Tak? Ta produkcja się odbywa w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Rumunii, w Bułgarii, tak? W wielu krajach. I tego nikt nie liczy, że to jest tak, nikt nie dolicza do PKB Ukrainy. No i w Rosji jest podobnie, tylko że oni produkują u siebie i to w małych ilościach z dużymi problemami, o czym sobie dzisiaj będziemy mówić, bo problemy przemysłu wojskowego na ten rok wydają się przepotężne. No i chyba lepiej nie będzie. No nie, no. Znaczy coś tam może będzie, no ale ja obstawiam pewną taką stagnację, tak, jeżeli chodzi o ten przemysł. Delikatny jesteś w tym określeniu. Ale słuchajcie, mamy dosyć ciekawe miejsce 8. Horoskopy i talizmany pomagają rosyjskim finansom domowym. Jak się okazuje, Rosjanie przeprowadzili badanie platformy FinUsługi, to jest taki projekt moskiewskiej giełdy, no i zapytali tam Rosjan, w jaki sposób, jeżeli podejmują decyzje finansowe, no to czego używają. I okazało się, że 1/3 respondentów stwierdziła, że w przypadku ważnych decyzji finansowych używa horoskopów. Ponad 31 respondentów ma talizmany dla dobrobytu finansowego. Albo drzewo pieniędzy, albo szczęśliwy rachunek, który przyciąga pieniądze, albo ropuchę z monetą w pysku. Ponadto co 5. Rosjanin używa afirmacji pieniężnych, czyli takiej autohipnozy, mówi, że będę bogaty, stajesz przed lustrem, mówi, że to czasami w niektórych podręcznikach takich do właśnie jakichś coachingowych się tam mówi, że dzięki temu no można stać się bogatym, tak? Nie trzeba pracować, tylko wystarczy, że nie wstajesz i mówisz, nie? No i 17% podąża za kalendarzem księżycowym. No i to jest dosyć ciekawe. No tutaj oczywiście ten artykuł, który gdzieś o tym mówił, dosyć mocno to krytykuje. Natomiast jest też pytanie, z czego wynika tak duży udział. No bo trzeba jeszcze sobie powiedzieć jedną rzecz, że to nie jest jak gdyby tylko taki ten rosyjski fenomen, że oni polegają, bo jeżeli byśmy posunęli się właśnie w stronę Azji, i krajów takie jak Azja Południowo-Wschodnia, Chiny, Mongolia, no okaże się, że no będzie właśnie tego więcej. Tak, będzie ten wspólny mianownik, tak, ponieważ z tego co pamiętam, no to Azjaci bardzo tutaj lubią różnego rodzaju talizmany i jeżeli powiesz, że to nie działa, oni będą bardzo obrażeni, tak, a więc szczególnie jeżeli chodzi o te różnego rodzaju drzewka, różnego rodzaju talizmany, wierzą w różne rzeczy. Natomiast podejrzewam, że jakbyś spytał się Polaków, być może również takie odpowiedzi byśmy uzyskali. Być może nie każdy chciałby się przyznać, natomiast być może ktoś z widzów również korzysta z tego typu niestandardowych metod. Jakby to powiedzieć, nie jest naganne. Przeszkodzić nie może, pomóc być może i owszem.
Byłem delikatny, być może. Dobrze, dobrze. Natomiast wiesz, też pytanie jest, bo to oni obserwują taki nagły wzrost. Wydaje się, że z jednej strony mamy niski poziom tej wiedzy finansowej, z drugiej strony wydaje się, że to jest zwiększony poziom lęków w podejmowaniu pewnych decyzji finansowych, który właśnie nasila się w czasie wojny. Nie? Czyli- Tak, ten irracjonalny lęk i wojna są dosyć uzasadnione, a jeśli przyjąć to, co teraz padło, nie wiem, czy widziałeś, to już było chyba na Wirtualnej Polsce, że w Petersburgu pojawiły się wytyczne dla właścicieli, dyrektorów, prezesów firm, aby przygotowali listę 5 chętnych do służby wojskowej. Nie powiedziane jest, czy w sensie jako mobik i tak dalej, czy gdzieś na przykład w fabryce do pracy, ale na potrzeby wysiłku wojennego, no to trzeba się zabezpieczać jakoś, żeby cię do tej 5 nie wrzucili, nie? No, dokładnie. Słuchaj, teraz Kontyngent jest... podatkowy w nowej wymiarze, handel ludźmi. Teraz punkt dla Ciebie, który pewnie Cię zainteresuje, czyli powiemy sobie na temat rosyjskiego przemysłu wojskowego, a zaczniemy od amunicji. I tutaj dosyć dużo informacji zaczęło się pojawiać dzięki pewnej wypowiedzi publicznej Prigozina, którą w tym momencie, tak jak rosyjska prasa twierdzi, zna każde rosyjskie dziecko. I tego, delikatnie mówiąc, on powiedział o głodzie muszelek, czyli głodzie amunicji. No i tutaj nazwał też tych winnych, którzy są winni temu głodowi i temu, że jego biedni żołnierze muszą przez to ginąć i być może, tak twierdził. No i to częściowo się przynajmniej potwierdza, no będą musieli zastąpić tych bojowników Prigozina bojownicy Ahmed, tak, tych batalionów, czyli Kadyrowa. Zobaczymy, jak to będzie. Też się mówi o tym, że nie wiem, ile w tym prawdy jest, bo są takie pogłoski, że część osób od Prigozina ma przejść pod dowództwo właśnie Ahmed. Nie wyobrażam sobie tego. No ale takie dochodzą, tak, że no nie wiem. No. To będą mieli dodatkowe, że tak powiem, wojny plemienne w środku. Tak, no i teraz mamy taką dosyć ciekawą i znamienną wypowiedź. Myślę, że osoby, która dosyć dobrze zna się na produkcji amunicji, a mianowicie Aleksieja Rogozina, który w 2012-2016 kierował zakładami chemicznymi Aleksińskiego, które produkowały i nadal produkują proch do amunicji. I on tutaj wskazuje, że mniej więcej tak 15, a nawet 10 lat temu nasiliły się różnego rodzaju wypowiedzi na temat załamania i takiego silnego niedoinwestowania produkcji amunicji, szczególnie to, co jego dotyczy, czyli prochu do amunicji. Mówił tutaj o wielu problemach tego przemysłu i te problemy wtedy były ignorowane. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy uważali, że rosyjska armia, która posiada największe zapasy amunicji na świecie, no może sobie pozwolić na ograniczenie do minimum wtedy zamówień na nowe produkty. No bo skoro mają tego bardzo dużo, no to wierzono, że te rezerwy starczą na dziesięciolecia. Jak się okazuje... Wiesz, ta wiara w to była podbudowana czymś konkretnym. Film o handlarzu śmiercią, rosyjskim zresztą, nie bez powodu pokazywał. Ciągle brali z przepastnych magazynów i sprzedawali to. Do różnych wojenek, konfliktów i tym podobnych, więc rzeczywiście gdzieś się tam na górze pojawiło, no to po co mamy wydawać na to pieniądze i produkować, no możemy na jakiś czas tą produkcję wygasić. I w ten sposób sami sobie podłożyli świnie. Tak, sam Rogozin mówi, że w Aleksinie przez 4 lata, słuchaj, nie produkowano nic, czyli ta produkcja wynosiła 0. Niech zgadnę, tak? Co zrobili z pracownikami, którzy byli z tej linii produkcyjnej? No. Byli potrzebni wcale. No. Dlatego potem, jak oni tak mniej więcej od 2012, a od 14-15 zaczęli próbować odbudowywać tą produkcję, no to wymagało wielkiego wysiłku i nie udało im się, z tego przynajmniej co on twierdzi, odbudować do końca tej produkcji do wcześniejszych poziomów. On jak gdyby tutaj podaje
to, co oni robili. Mówi, że ten Aleksyński był jedną z 3 kluczowych fabryk, moim zdaniem główną fabryką, która dostarcza proch strzelniczy i ładunki artyleryjskie na front. Ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz. Jeśli przyjąć założenie, myślę, że racjonalne, że poziom technologiczny produktów tego typu, jaki był w Polsce po rozpadzie Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego, a w Rosji był mniej więcej analogiczny, a my dopiero teraz modernizujemy, budujemy nowe linie nowych prochów wieloskładnikowych, o wiele mniej kopcących, mniej też, znaczy bardziej proekologicznych i tak dalej. O tyle Rosjanie kompletnie mieli to w głębokim poważaniu, to my jesteśmy do przodu w większym stopniu niż oni. Tylko że oni nie przejmują się tymi rzeczami, które u nas w Unii Europejskiej już istotne z punktu widzenia choćby ochrony środowiska są. No ale rachunek ekonomiczny też pokazuje, że nie wszyscy kupują najtańszą, najgorszą, żrącą lufy i inne części ruchome broni, amunicję, wolą zapłacić trochę drożej za lepszy produkt. Tak, i on jeszcze dodaje taką ciekawą rzecz, którą też dedykuje wszystkim tym fanom, którzy twierdzą, że Rosjanie są w stanie ten przemysł wojskowy postawić na nogi w przeciągu roku czy 2. Mówi, że cuda się nie zdarzają i nie da się obecnie radykalnie zwiększyć produkcji bez radykalnego zwiększenia finansowania, ale przede wszystkim dodatkowego czasu. Bo oprócz odpowiedniego finansowania pan Rogozin zauważa, że będzie konieczne zmniejszenie też, to co w Rosji występuje, wielu obciążeń, w szczególności uproszczenie wymogów zamówień publicznych i to się akurat faktycznie zaczyna powoli dziać, natomiast dzieje się oczywiście to w sposób rosyjski, czyli jeszcze zwiększa tą korupcję, która istnieje. Natomiast on tutaj podaje taki przykład, że po co jest ten czas? Że nie wszystko da się wyprodukować w Rosji, to jest jedna rzecz i jako taki przykład podaje substancję, tu pewnie się bardziej ty znasz, ja akurat mniej, podaje substancję, która się nazywa piroksylina, która jest wytwarzana z celulozy bawełnianej. Popularnie zwana bawełną strzelniczą, rzecz znana od przełomu XVIII-XIX wieku. No i mówi, że ten właśnie składnik jest wykonany z bawełny i potrzeba go dosyć dużo, nawet bardzo dużo. Natomiast ta bawełna w Rosji jest nieuprawiana albo uprawiana w takich symbolicznych wielkościach. Trzeba ją kupować i sprowadzać z zagranicy, a zamówienia te zwiększone trzeba składać minimum rok przed zbiorami. No i okazuje się, że Rosjanie tego nie zrobili. Niech pomyślę. Kiedyś bawełnę według sloganów, kalendarzy ściennych i tak dalej uprawiano między innymi w Kazachstanie. Tak. A kto obecnie skupuje najwięcej bawełny jako surówki do wszystkiego? Niech zgadnę. Chiny. I bez dogadania się z Chinami a jeszcze takie kraje jak Bangladesz, gdzie się produkuje materiał pierwotny, z którego dopiero potem robi się inne rzeczy, no to te kraje azjatyckie, to tam jakieś wpływy rosyjskie teoretycznie odpowiednio mocne są, żeby mogli coś dogadać, ale nikt nagle nie zrezygnuje z biznesu na popularnych t-shirtach czy czymś takim, tylko dlatego, że Rosja nagle potrzebuje zabrać ten surowiec do siebie. Znaczy, wiesz, może i zasieją, no ale to wymaga, podejrzewam, że kilku lat, czyli najpierw trzeba się dogadać, potem oni muszą faktycznie to zdecydować, znaleźć te pola uprawne pod to, potem muszą zasiać, czyli wiesz, nagle potrzebujesz 2-3 lata, nie? No jeszcze maszyny do tego, żeby to zbierać, chyba ręcznie, no to też nie tak hop-siup. A co ciekawsze, widziałem ostatnio materiał amerykańskiej pary youtuberów o Chinach i z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, tam były na zdjęciu zamaskowane częściowo za polami rzekomej, ważne słowo, rzekomej bawełny, siatkami maskującymi jakieś dziwne instalacje, a te pola bawełny to były kijki wbite w glebę i na nich jasne, to było ważne, jasne, różnej wielkości kamyczki, ale niezbyt duże, co imitowało pola bawełny. I to aktualne teraz zdjęcia. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś fake, ale coraz więcej danych wypływa na temat zarówno wielkiego kłopotu demografii chińskiej, jak i realnego stanu gospodarki, w tym rolnictwa chińskiego.
No dobrze, ale to wróćmy do tej Rosji, bo może to na osobny temat. No. Natomiast on, wiesz, podaje jeszcze jedną rzecz, że Rosjanie powołali sobie taką specjalną, oni lubią takie różnego rodzaju twory, Speckomisję. czyli komisję, tak. Powołali specjalną komisję, która ma zmniejszyć wąskie gardła przemysłu amunicyjnego. No i on troszeczkę z tego szydzi, bo twierdzi, że ta komisja bez takich realnych działań, czyli wiesz, dodatkowych zamówień, tak jak podaje ten przykład ten bawełny, ale nie tylko, tak on mówi jeszcze o innych rzeczach, wymaga takich zmian, nie tylko takich proceduralnych, tak, ale dosyć takich drastycznych i być może, on nie twierdzi, że nie da się, natomiast Rosja potrzebuje kilku lat, żeby w jego opinii odbudować ten przemysł związany z produkcją prochu i przemysł związany z produkcją amunicji. A pamiętajmy jeszcze, że tam trzeba doliczyć jeszcze ten przemysł elektroniczny, bo obecnie ta amunicja coraz bardziej jest amunicją tak zwaną precyzyjną. No i tu Rosjanie też mają dużego rodzaju problemy. Czyli i metalurgia im klapnęła, i chemia, Tak, elektromaszynowy też. A jeżeli dobrze. jesteśmy przy tym metalurgicznym przemyśle, to mamy też dane, jak to wygląda, jeżeli chodzi o marzec. Ten przemysł metalurgiczno-wojskowy. Mamy wzrost w marcu o 13,5%, w lutym luty był krótszy, ale to był wzrost 10,3 rok do roku. No a pamiętajmy, że teoretycznie w zeszłym roku mieliśmy te miesiące przed wojną, nie? Czyli tak. by wynikało z tego, że ten wzrost, pomimo tego, że obecnie ten przemysł powinien pracować 24 w trybie wojennym, jak dla mnie jest skromny. Teraz tak, może będę nieprecyzyjny, ale najprostsze składanie pewnych danych. Jest zmiana 1 8-godzinna, produkują coś, co jest znane cały czas i to jest nasze 100% zdolności konstans. W większości zakładów uruchomiono albo 2 zmiany 12-godzinne, to jest zapis informacji od Kurgan Masz Zawodu, tam gdzie produkują bojowe wozy piechoty BWP-3, że oni mają 2 zmiany 12-godzinne i nagle wielki wzrost produkcji ma być. Inne podają, że na 3 zmiany 8-godzinne. Krótko mówiąc, wzrasta tempo, czas wykorzystania wszystkich linii produkcyjnych. I jakie powinny być w związku z tym wzrosty? No bo jak non-stop jest coś bardziej eksploatowane, to więcej awarii, utrzymanie ruchu musi więcej czasu na to wszystko poświęcić, siłą rzeczy. Większa eksploatacja, obciążenie, musi być więcej awarii. Więc przyjmijmy, że kolejna zmiana powinna generować powiedzmy 75% efektywności zmiany jednej. To jaki powinien być wzrost efektywności i produktywności? Powiedziałbym, że 100, 175 przy systemie dwuzmianowym, przy systemie trzyzmianowym powiedzmy, że krótsze są zmiany. Niech będzie kurka wodna, ale 200% nawet wzrost powinien być teoretycznie możliwy, a przynajmniej 100. A tu mamy po kilkanaście procent, więc to znaczy, że wzięli ludzi na 2 zmiany, więcej im płacą, sami się podcinają, a efektywności nie ma. Jest jakaś mizerna, bo też pamiętajmy, jesteśmy, jeżeli mamy marzec, to jest rok po inwazji, nie? Czyli już powiedzmy, dobra, ogarnęli się, jeszcze nie był rozpędzany. Na jesieni, to już teraz to powinni lecieć pełną parą, nie? A to wygląda cały czas, że dopiero może za jakiś czas. Jakby to było porównanie do, nie wiem, listopada, grudnia ubiegłego roku, że o 10%, inna baza już, tak? Ale to jest dokładnie do odpowiednika tuż sprzed albo z samego początku, kiedy Rosjanie wierzyli w to, że to będzie 3-dniówka. Tak, dokładnie, właśnie o tym mówię, nie? Nie ma potrzeby odpalać tego przemysłu na maksa i to są te wzrosty? Kapiszon, tak, a więc jeżeli ktoś mówi, że tutaj Rosjanie pod względem tym militarnym są w stanie prowadzić tą długą wojnę, to się niech mocno zastanowi, czy mają czym, bo te przepasne magazyny, właśnie się skończyły, tak jak widzimy, tam zostały jakieś kosztuje ich to więcej ludzi, trzeba im więcej płacić. Teoretycznie próbują zamawiać więcej materiałów
potrzebnych do produkcji. Wiemy już, że nie bardzo to wygląda, bo wyprzedzenia muszą być w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie. Efektywność wzrasta niewiele, a koszty stałe rosną. Bardzo dobrze. Nowa ekonomicie staja Tak, tak, polityka. zauważ, że tam te wydatki głównie, no bo jak patrzymy na budżet, to wydatki wzrosły ponad 30% rok do roku, tam 35-36 nawet mówi i one są głównie związane z tym przemysłem właśnie metalurgiczno-wojskowym, produkcją właśnie amunicji i tak dalej. Więc z jednej strony lecą im wydatki, natomiast jakaś mała efektywność jest tego. Wiesz, na ja ten proponuję używać takiego starego terminu w tym temacie. Kompleks wojskowo-przemysłowy. Okej. To jest takie coś, bo to ogarnia wszystkie te gałęzie przemysłu z tym związanego i jednocześnie niejednokrotnie absurd funkcjonalny armii. No dobrze, no i tutaj też jak gdyby podobno tym problemem też jest to, że oni mają to wszystko skoncentrowane, tam jest taki jeden główny, ten koncern wojskowy, tak, czyli mamy tego Rostecha, który no z tego co przynajmniej oni gdzieś tam piszą, jeżeli chodzi o tą rosyjską prasę, no nie jest wydajny, boryka się z tą korupcją, no i też silnym takim zastojem i niedoinwestowaniem, jeżeli chodzi o te ostatnie lata. Ja jeszcze pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z kimś na temat tego, jak wygląda system finansowania zakupów tych w Rosji, a tak samo system opracowywania nowych obecnie wzorów uzbrojenia, rodzajów uzbrojenia. I to jest głównie zrzucone na barki najpierw tychże zakładów, nie ma dofinansowania zewnętrznego na to, co też podcina oczywiście mocno skrzydła, no bo co się mają wbijać w nowinki, skoro nie mają gwarancji tego, że ktoś ich za to wesprze. Tak, że no właśnie. No słuchajcie, to mamy miejsce 6 i zaczyna się dziać o czymś, o czym mówiliśmy już jakiś czas temu, czyli mamy kolejne banki objęte sankcjami, które przestają wydawać karty UnionPay. Przypomnijmy, UnionPay to jest chiński system płatności kartami, popularny ze względu na wielkość tego kraju i zasobność, jeśli chodzi o obywateli, co najmniej w Azji Południowo-Wschodniej, ale również w innych częściach świata. Tak. No i teraz do tej pory było 7 banków, które wydawały takie karty. To jakiś czas temu było ograniczone, o tym mówiliśmy. Natomiast okazało się, że MTS Bank i Ural SIP przestaje je wydawać ze względu na te sankcje właśnie głównie amerykańskie. Dodatkowo 3 kolejne instytucje, czyli Zenit, Petersburg i Primorie, mogą je wydawać i wydają, ale nie można za granicą płacić nimi. No i okazuje się, że na ten moment mamy Gazprombank, Bank Pocztowy, Solidarności, Rozjel-Szczol Bank i rosyjski Standard, Primus Bank i RDRP i oni wydają, ale nie są akceptowane, bo to są często takie dosyć specyficzne banki, które do pewnych celów są, realizują pewne różnego rodzaju transakcje, natomiast okazuje się, że nie wszędzie, nie we wszystkich po pierwsze krajach, to o tym sobie mówiliśmy, te karty są akceptowane i nawet jeżeli są w danych krajach akceptowane, to okazuje się, że jeżeli jest to karta wydana w Rosji, nie wszystkie instytucje i nie wszystkie na przykład bankomaty je przyjmują, ponieważ tutaj na Telegramie Rosjanie podają dosyć dużo informacji na temat właśnie problemów z ich obsługą i tutaj wydaje się, że tak przynajmniej mówią rosyjscy eksperci, wszystko wskazuje, że rosyjskie banki przestaną wydawać tego UnionPay'a, ponieważ te ograniczenia blokujące są tak duże, że wskazują na zakończenie współpracy z chińskimi instytucjami, jeżeli chodzi o tą kartę, przynajmniej jeżeli chodzi o wydawanie tych kart za granicę, czyli może okazać się, że te karty, żebyście też zrozumieli, te karty nie mają problemu i nie ma problemów najczęściej, jeżeli chodzi o obsługę w Rosji. Czyli jeżeli ktoś pójdzie sobie do jakiegoś sklepu w Rosji, no to tą kartą UnionPay może sobie zapłacić. Problemy zaczynają się, jeżeli wyjedzie za granicę, na przykład do Turcji i chce sobie tą kartą zapłacić. W wielu przypadkach albo nie może, albo może tylko w wybranych punktach.
na przykład. Dobrze, tutaj troszeczkę zaczęli ci, którzy podróżują Rosjanie po świecie, bo jednak tacy są, ale to jest promila bym powiedział. No, rozwiązują sobie ten problem, wożąc taką ilość gotówki, jaka jest dozwolona przy przekraczaniu granicy i to zarówno przez ich służby, jak i służby kraju, do którego trafiają. Ci, którzy mają szczęście, jakieś dziwne lewe, jednorazowe czy inne karty, na których mają załadowane ile tylko się dało też, no ale dominuje, zwłaszcza przy zakupach nieruchomości, kwestia portfela sprzętowego dla kryptowalut, jakiś ledger zaszyty w spodnie czy coś w tym stylu i cały czas latają. Znam to od kolegów, którzy są na Cyprze, mówią o tym, że w ten właśnie sposób realizują Rosjanie zakupy nieruchomości, żeby mieć możliwość ucieczki z Rosji. Tak, i jeszcze są realizowane, są takie też wycieczki, one teraz mniej są popularne, jakiś czas temu były właśnie do Armenii, Kazachstanu, czyli wydawanie kart zagranicznych, korzystanie z tych kart zagranicznych, otwieranie w zagranicznych. Ale właśnie to zagraniczne banki tych krajów Azji Centralnej, tak, strefy Kaukazu przestają zaczynają być robić problemy. No. Tak, zaczynają coraz większe robić problemy i oni nie są chętni, ponieważ obawiają się znowuż sankcji amerykańskich. A tak jak też wiemy, Amerykanie zaczynają się dobierać również do tych transakcji bitcoinowych rosyjskich, zaczynając na początku od giełd, natomiast wydaje się, że to będzie się nasilać. A trzeba pamiętać o jednym, im większa giełda kryptowalutowa, tym możliwość tego, że jakieś państwo, zwłaszcza silne i jego struktury skarbowe lub prawne są w stanie sięgnąć taką giełdę i ona się będzie chciała dogadać, są większe. Tak. Słuchaj, miejsce... Znaczy, no wszystko wygląda, jeżeli chodzi o to, że tak jak podają tutaj, ja podałem właśnie na ekonomii Rosji, tak, tych rosyjskich ekspertów, którzy twierdzą, że nie wykluczają możliwości całkowitego zaprzestania współpracy z właśnie chińskiej z bankami Federacji Rosyjskiej, tak? No bo to jest dla Chin mała część, oni i tak korzystają, banki i tak muszą korzystać z tych chińskich systemów, jeżeli chodzi o wymianę informacji, natomiast wydawanie, być może na przykład będzie coś takiego, że karty będą Union Pay'a wydawane, ale będą na przykład tylko obsługiwane w Rosji, nie? I teraz tak, co zostaje jak gdyby Rosjanom, jeżeli chodzi o wyjazdy, powiedzieliśmy sobie to, zostają te karty, zostaje ta gotówka i jeszcze zostaje jedna karta, o której nie powiedzieliśmy, karty MIR, to Rosjanie często tam mówią te karty MIR, tylko z kartami MIR jest, czyli rosyjskie karty, tylko tam jest taki problem, że bardzo niewiele krajów obsługuje, tam mówiliśmy jakiś czas temu, że tam Kuba cały czas i oni cały czas jeszcze tego nie uruchomili, więc cały czas no ta liczba krajów jest bardzo ograniczona, no i myślę, że w 2023 zobaczymy taką sytuację, że Rosjanie będą mieli po prostu problem coraz większy wyjeżdżać i płacić kartami za granicą. Dokładnie. Czyli wzrośnie tylko kwestia przekupstwa, żeby latali z walizkami pełnymi gotówki. Przekupią u siebie. U siebie przekupią, ale gorzej będzie tam w miejscu lądowania. Będą może sobie jakoś radzić, natomiast no, ten komfort jak gdyby mocno spada, no bo nie możesz pójść do restauracji, zapłacić kartą, no wiesz, no, myślę, że to jest jak gdyby obecnie jakiś standard, tak, i tego standardu nie ma. Miejsce 5, kurcząca się nadwyżka handlowa, dosyć ważne miejsce, bo tak jak wynika z danych, no to mamy informację, jak to wyglądało w 2022 roku. Jeżeli chodzi o 2022 rok, to ta nadwyżka w bilansie płatniczym Rosji była dosyć wysoka. I tutaj, dlaczego ta nadwyżka jest ważna? Dlatego, że ta nadwyżka często w pewien sposób umożliwia właśnie krajowi prowadzenie wojny. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zarówno budżet rosyjski, jak i instytucje państwowe posiadają odpowiednie zasoby, jak i również nadwyżki występują w firmach prywatnych. No i wtedy z tych firm prywatnych można próbować na przykład podatkami czy jakimiś innymi opłatami próbować ściągać te pieniądze. Natomiast w 2022 roku ta nadwyżka występowała. Na pierwszym miejscu to
o czym mówiliśmy, były kraje Unii Europejskiej, ponieważ nadwyżka w handlu pomiędzy Rosją a Unią Europejską wynosiła 138 miliardów. Potem była Turcja, potem były Chiny, potem były Indie i na końcu Stany Zjednoczone. I teraz jak to będzie przedstawiać się, jeżeli chodzi, czyli to tak mniej więcej mieliśmy 227 miliardów, natomiast sytuacja w tym roku będzie drastycznie właśnie inna, co znowuż zmniejsza możliwości Rosji do prowadzenia wojny, no i ogólnie do bilansowania budżetu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o Europę, no to będziemy mieli drastyczny, naprawdę drastyczny o rząd wielkości spadek. No bo na samym gazie patrząc. Tak, na samym nawet Ze gazie 155 patrząc. na Tak. do 20 miliardów. Tak, na gazie patrząc, na ropie patrząc, nie? Tak. Czyli to wiesz, to tutaj ten ze 137 zobaczymy ile, ale będzie kilkadziesiąt, tak? Tych miliardów. Zobaczymy na koniec roku dokładnie, natomiast no ta nadwyżka, mówi się o tym, że to może być na przykład 10, 20 tego typu wielkości, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli kalaps. Turcja tak samo, będziemy mieli tutaj spadek. W Chinach, ponieważ Chiny robią coś takiego, że wysyłają bardzo dużą ilość towarów, mówimy, że może nastąpić inwersja w tym roku, czyli okazać się, że z nadwyżki pojawi się w przypadku Chin deficyt. Natomiast A to jest możliwe dzięki temu, że cena tego towaru Mhm. głównego, jaki dają Rosjanie, spadła. Tak, Natomiast z wzrosła powodu ilość. sankcji wzrosły wartości towaru powszechnego użytku wysyłanego z Chin do Rosji. Tak, i to znacznie, nie? Natomiast jest jeden kraj, który wszyscy wskazują, że wzrośnie. No to Mateusz Lech to opisał w swoim artykule, który jest na Ekonomia Rosji. Pozdrawiamy Mateusza, pana Zena. Pięknie No. trafione między oczy. Tak, 31 miliardów było w zeszłym roku, już mamy 38 miliardów, jeżeli chodzi o Indię. Nadwyżki, ale nadwyżka jest bardzo specyficzna, bo z jednej strony na ten moment Indie biorą, i to jest głównie ropa naftowa plus węgiel, i oni biorą tak około 40 powiedzmy 2 miliardów, 41, natomiast wysyłają towary za 2,8 miliarda. No, czyli no jakaś taka nierównowaga i z jednej strony no Rosjanie powinni się cieszyć, nie? No bo każdy chciałby kraj mieć taką nadwyżkę, no, tak? Tylko Natomiast właśnie okazuje się, słowo że jest mieć. tak, tu właśnie Zapis mieć, księgowy, a posiadanie. bo nie wiem, czy to dalej dałem, ale to w takim razie wróćmy sobie do tego, bo fiaskiem zakończyły się negocjacje pomiędzy Rosją a Indiami. Rosjanie proponowali, może wytłumaczmy na czym jest problem. Problem polega na tym, że w czerwcu zeszłego roku Hindusi i Rosjanie podpisali takie pierwsze umowy na temat wymiany handlowej i używania do tej wymiany walut narodowych. No i wtedy Rosja, pamiętasz, ten był taki mit rosyjski, że oni będą wszystko za te ruble, nie, sprzedawać. No i wtedy ten rubel tak rósł, nie, to mieliśmy taki pik. No i wszyscy tam mówili, ci rosyjscy fani, no zobaczcie na tego rubla, jaki on jest silny, stabilny, wszyscy muszą teraz ruble kupować, nie. No i na tej fali Rosjanie poszli do tych Hindusów i powiedzieli, ok, słuchajcie, zacznijmy się rozliczać w tych walutach narodowych, wy będziecie, my będziemy wam dostarczać powiedzmy ropę i węgiel, wy będziecie nam płacić w rupiach, a w drugą stronę będziecie nam dostarczać jakieś tam tekstylia, elektronikę, no i będziemy wam płacić w rublach, nie? Czyli z jednej strony mamy rupie, z drugiej strony ruble. No i wydawało się to sensowne, nie? No, dlaczego nie? No i tak to było powiedzmy sobie do jesieni. Na jesieni zaczęły się te problemy z rublem, czyli ten rubel, powoli Rosjanie zaczęli od niego odchodzić. Natomiast zaczęła się pojawiać właśnie ta olbrzymia nadwyżka w tej wymianie, bo okazało się, że Hindusi zmniejszyli ilość z różnych powodów, zmniejszyła się ilość towarów właśnie wysyłanych do Rosji i na ten moment to są głównie leki, natomiast zwiększyła się drastycznie
tak, i to kilkukrotnie, ilość tej ropy głównie sprowadzanej z Rosji. No i Rosjanie się cieszyli, no bo mówili, nie sprzedajemy do Europy, teraz sprzedajemy na Chiny, na Indię. Tylko że okazało się, że Hindusi płacili im w rupiach. No i teraz te rupie okazało się dalej, że można wymienić na, powiedzmy, ruble, ale tylko w Indiach. Czyli te firmy na przykład naftowe musiały otworzyć, i tak zresztą się działo, otwierały rachunki w indyjskich na przykład bankach, no i w tych indyjskich bankach, jak tylko się tam pojawiły ruble, no to wymieniali sobie na te ruble. Tylko ponieważ no Rosja prowadzi, rubel jest tylko z grubsza uznawany tam w Białorusi i w Rosji, jest stosowany, no to okazało się, że tego rubla na w tych hinduskich bankach i tych rublowych depozytów było mało, czyli firmy zaczęły mieć problemy z płynnością, bo musiały czekać, aż te ruble pojawią się w obiegu. No i ten problem, wiesz, na początku on nie był aż taki duży, no bo tam czekały, wiesz, kilka dni, potem kilka tygodni. No i on narósł do gigantycznego problemu, ponieważ ta nierównowaga z 2022 i 2023 już narosła do 40 miliardów dolarów. To się nazywa kumulacja. Kumulacja taka nastąpiła, nie? No i część firm, co zrobiła, tych naftowych, no powiedziała, ok, nie rozliczajmy się już zapomnijmy o tych rupiach, przejdźmy na te dirhamy, a więc część przeszła na te dirhamy, tylko że tam też jest płynność ograniczona, a część po cichu nadal rozlicza się w dolarach. No i teraz Rosjanie sobie wymyślili, że pójdą do Hindusów i powiedzą, słuchajcie, wiecie co, bo my mamy taki deal z Chińczykami i trochę tych juanów mamy, rozliczajmy, a my potrzebujemy juanów, bo pamiętamy o czym mówiliśmy bodajże 2 tygodnie temu, że Rosjanie panicznie potrzebują tych juanów, nie? Ze względu na to, że cały czas mają niedobór tych juanów na rynku, no i potrzebują, Żeby płacić za towary. Tak, za towary. No bo inaczej to muszą sobie wymieniać ruble na dolary, dolary na juany, jeszcze przy tej wymianie. Spread się pojawia kilkakrotnie na tym wszystkim, na czym tracą więc. No i może ktoś jeszcze im to zablokować po drodze przy tych wymianach, nie? Bo jak gdyby wymiana tutaj rubli na dolary jest problematyczna. No i teraz, skoro tak, no to powstał taki pomysł, żeby zachęcić i po to trwały ostatnio negocjacje, żeby zmusić Hindusów do przejścia na juany. No ale znasz chyba odpowiedź Hindusów, co powiedzieli na pomysł przejścia na juany. Chcieć to można. Tak, powiedzieli, ale że żeby było śmiesznie, nie. wiesz, tak, Każda inna waluta, ale nie juany. No. Tak, i jeszcze jedna rzecz, bo zapomnieli Rosjanie o politycznym podtekście w związku z tym, że tam jest ciągle niezakończony konflikt zbrojny oficjalnie między Chinami a Indiami, ale druga rzecz, tak się złożyło, że ostatnio Indie lekko machnęły gałązką oliwną, bo właśnie było spotkanie w sprawie dalszych zakupów komponentów do produkcji amunicji i uzbrojenia. A przedtem Rosjanie zablokowali wysyłkę wszystkiego, twierdząc, że Hindusi się za to nie rozliczają. No bo się nie rozliczają. Nie wiemy dokładnie, czego dotyczą te problemy, bo jeżeli mieliby się rozliczać w rupiach, to pewnie by to chętnie zrobili, tak? Natomiast rosyjski przemysł nie chciał, ten zbrojeniowy nie chciał brać w rupii za to, bo oni chociażby taką pyroksylinę muszą kupować na rynku poza Rosją, czyli w walucie wymienialnej bardziej. No. I tu jest zestaw problemów. Więc coś tam teraz te Indie delikatnie machają, że może jednak, ale co na tym zrobią na pewno? Dobrze zarobią. A kto na tym straci? No ten, który musi, a muszą Rosjanie. Tak, a więc mówiliśmy jakiś czas temu o tych problemach właśnie płynnościowych, no i to jak gdyby pokazuje, no jeżeli masz zamrożone 40 miliardów, no to wiesz, to nie tylko jest problem tych firm naftowych, ale również problem budżetu, nie? Tak. I jeszcze będą te firmy naftowe i nie tylko, importerzy generalnie będą co robić? Prosić państwo o wsparcie. No tak. No bo wbrew temu, co się mówi, to producenci ropy naftowej obecnie w Rosji nie mają łatwego życia. No bo wcześniej mieli, wiesz, no w 2022 czy wcześniej no mieli lepsze życie, no bo sprzedawali za to euro i za te dolary, o nic się nie musieli martwić i to sprzedawali po wyższych cenach. Teraz mają po niższych cenach, mają ten pułap cenowy,
i mają jeszcze problemy, że no nie mogą w normalnej walucie tego wziąć, a jak biorą w tych dolarach, to też muszą bać się, czy im ktoś przypadkiem nie zablokuje tych transakcji, a więc czasami to nawet się robi poza tym rynkiem bankowym, co znowuż powoduje zwiększenie kosztów i następne problemy. Ale wiesz, co się z tym wiąże? Pytanie, które oczywiście kołacze się w głowach wielu entuzjastów rosyjskiego miru. No ale jak wejdzie waluta BRICS, czy to Jaka coś BRICS? zmieni? I Yuan? co może być walutą BRICS-u? No Jeżeli do nie dojdzie. Yuan, tak. Yuan może być walutą BRICS, ale bez Indii, bo Indie nie zgodzą się na Dokładnie. Yuana. Indie na to nie pójdą. Więc co będzie większym problemem dla Rosjan? Jeszcze większe uzależnienie od Yuana. Tak, no o czym właśnie mówiliśmy wielokrotnie, że no bo zobacz, co się teraz dzieje. Sami Rosjanie idą do Hindusów i namawiają Hindusów, słuchajcie, my chcemy w tych juanach, nie? Czyli, bo jakby teraz Hindusi się zgodzili, to nie jest do końca dobre znaczy krótkoterminowo coś by pomogło, no bo oni by wtedy sobie lepiej zrównoważyli tego juana i dostaliby w tych juanach, natomiast no długoterminowo no tworzy coś takiego, że oni jeszcze bardziej stają się, wasalem, no bo cały handel międzynarodowy odbywa się, wcześniej odbywał się w różnych tych walutach, jeny, franki, nie? Mogłeś sobie tam wybrać, nie? Jak ci coś tam nie pasuje. A teraz wszystko będzie musiałoby się odbywać w juanach. Ja wiesz co, ja sobie pozwolę teraz na taką sporą parabolę. Jak to jakaś część historii ekonomicznej świata mówi, pewien Rothschild powiedział, że on nie chce takich i takich pierdół, on woli kontrolować kreację pieniądza. Kto w tym momencie będzie kontrolował kreację pieniądza, jeżeli to yuan będzie walutą cyfrową tego środowiska kilku krajów? Ludowy Bank Chiński. Dokładnie. I Rothschildzi będą mieli prawdziwą konkurencję. Ludowy Bank Chiński i teraz jeżeli dostanie rozkaz, żeby zdewaluować, bo trzeba poprawić na przykład eksport, a pamiętajmy, że Chiny są uzależnione od eksportu, no to może się okazać, że nagle z dnia na dzień, czy tam w przeciągu miesiąca, no spadną te zyski rosyjskie, nie? No bo... A ja przypomnę, Łukasz Kobierski ostatnio zamieścił świetny graficzny materiał o tym, jak w odniesieniu do konkretnego, chyba tam dziesięciolecia, wyglądały kwestie eksportu z Chin do reszty świata z uwzględnieniem Stany, Unia Europejska i naprawdę poziom uzależnienia od najbardziej marżowej części tego eksportu, od Stanów i Europy jest bardzo duży, zwłaszcza wartościowo. No. Okej, to możemy przechodzić do czwóreczki. I jeszcze, poczekaj, bo jeszcze tutaj jedną rzecz, bo mówiliśmy tak. Jakie są szacunki na ten rok? Bo powiedzieliśmy, że wszędzie spadnie, natomiast no, Bank Centralny szacuje, że w 2023 z tych 227 miliardów dolarów nadwyżki spadną do 60 miliardów, z czego 60-70% będzie przypadać na Indię. Czyli jeżeli oni by się nie dogadali, wiesz, z Indiami, nie wiem, bo oni muszą się dogadać. Tylko teraz nie wiadomo jak. Czyli to jeszcze będzie, nawet jeżeli będzie, to większość z tego będzie trudna do użycia. Znaczy, no kiedyś się dogadają, wiesz, nie wiem jak oni się dogadają, nie? I ile za to będą musieli zapłacić. I ile będą musieli ekstra za to zapłacić, no ale no więc to nadwyżka, tak jakby już jej nie było, można powiedzieć. Czyli tych pieniędzy nie będzie, albo będą trudno dostępne. Miejsce czwarte, słuchaj, ja go zatytułowałem zgodnie z rosyjską też prasą, bo tak występuje często. Władze przygotowują ludność do wzrostu cen. Bo pamiętasz punkt 9. Jaka jest oficjalna inflacja, jakim to jest olbrzymim sukcesem. Natomiast tutaj rosyjska prasa donosi o kolejnych dziedzinach gospodarki, gdzie ceny drastycznie rosną. Mówiliśmy sobie o tym przemyśle stalowym, nie? Te pręty zbrojeniowe, no co jakiś czas tam informujemy o tych wzrostach. One są często takie skokowe, na przykład te ceny potrafią zmienić się i to jest też problem dla rosyjskiej gospodarki, na przykład w przeciągu jednego miesiąca, szczególnie w tym marcu i w kwietniu one dosyć mocno szły.
w górę. Natomiast tutaj mamy dane na temat prognozy wzrostu cen lotów w Rosji. I to jest o tyle ciekawe, bo ten sezon wakacyjny się zbliża, Rosjanie chcą właśnie latać w różne ciekawe miejsca. Tych miejsc O ile ciekawych jest jeszcze co będą prawda mieli mniej. No właśnie, i tu jest jeden z problemów, bo jak się okazuje, że tak, w zależności kogo pytasz, no to nasz sławetny pan Maksim mówi, że wzrosty będą około 10%. Natomiast sam Rostat spodziewa się dwukrotnie wyższego wzrostu, czyli o 20%. Tak wiesz, te 2,6 i 20% tak trochę nie idzie w parze, nie? Ale powiedzmy, dobra, samoloty rosną, nie wiem, ziemniaki tanieją, tylko że te ziemniaki drożeją, bo z 20 rubli w tym roku na koniec roku prawdopodobnie ziemniaki będą kosztowały 35. A więc tak nie wiem, co będzie tanieć, wiesz, nie wiem, może pralki. Nie wiem, bo spożywka akurat w Rosji w tym roku będzie drożeć, tak? Takie są, skoro ziemniaki będą drożeć, to wszystko będzie drożeć z grubsza. A to podstawowy towar, no i również zboża prawdopodobnie też będą drożeć, no ale to zobaczymy. No niemniej mamy też informacje, które podaje wiceminister transportu Igor Halik i on mówi o wzroście 30%. No i dlaczego ten wzrost jest? I oni zakładają ten wzrost. No bo okazuje się, że w 2022, i o tym sobie mówiliśmy, państwo dosyć silnie dotowało ten przemysł lotniczy po wprowadzeniu tych sankcji. Jeden z tłumików. Tak, jeden z tłumików, dokładnie tak dobrze to nazywasz. No i w tym roku już nie będzie, bo tam obcięto Ministerstwu Transportu wszystkie wydatki już w pierwszym kwartale o 5%, a mówi się o następnych. No i wiesz, no i wtedy te samoloty to tak trochę na pierwszy, no bo są ważniejsze, jest kolej, wiesz, nie? Inne rzeczy. A pamiętaj, że na kolei mają te problemy cały czas z tymi łożyskami, o czym Mateusz też pisał ostatnio, natomiast no to jak gdyby im się ciągnie chyba już od roku te problemy i cały czas nie mogą sobie z tym poradzić. Znaczy wiesz, ja jeszcze słyszałem, ale to jest słyszałem, że ta ilość kilkudziesięciu tysięcy wagonów, które nie nadawały się już do użytku i czekały na remonty, no oczywiście ta ilość ciągle rośnie, bo mają problem z wykonywaniem tych rewizji wyższego rzędu, więc też ilość zdarzeń nadzwyczajnych, czyli wykolejeń, krótko mówiąc, rośnie w tej chwili o ponad 10% kwartał do kwartału. Oni mają ponad 100 tysięcy wagonów w użyciu, więc to jest potężna ilość. No ale musieli zwiększyć ilość przewozów na kierunku do Azji, plus wojsko wyłącza dużo procent z tego wszystkiego na swoje potrzeby, więc efektywność użycia na potrzeby gospodarki, tej zwykłej ekonomii gospodarczej spada. Wyłączenia jeszcze to zmniejszają. Tak, i tutaj jeszcze mamy taką wypowiedź na Ekonomia Rosji, możecie sobie ją przeczytać, że wypowiadają się też inni eksperci, tak, czyli na przykład z Konfederacji Stowarzyszeń Konsumenckich, no mówią, że no nie możemy zapominać, że oprócz tego, że te dotacje, no to kurs rubla, no i to, co się dzieje z ropą, czyli że firmy naftowe będą musiały zwiększać przychody z kraju, ponieważ eksport jest obecnie nieopłacalny. Ceny biletów lotniczych będą również nadal rosły ze względów na wzrost koszt obsługi floty przez kraje pośredniczące, co ważne, i brak odnowienia floty samolotów pasażerskich. Nie? No bo... Kraje pośredniczące, czyli Turcja, która robiła serwisy, kilka krajów środkowoazjatyckich i kaukaskich. Kiedyś Chiny, ale już przestały też. Tak, i Iran też mocno się wycofał w tych kwestiach. Ale właśnie wiesz co, ruszyłeś temat kursu rubla i tak właśnie patrzę wczoraj o 21:00 77,82 rubla za dolara, czyli tak ciutkę jakby trend boczny mu się zrobił. To będzie, na miejscu drugim zaraz będziemy mówili o rublu. No i słuchaj, no i tak wygląda tak, że z jednej strony mamy wzrost tych tak 20-30% tak się szacuje, jeżeli chodzi o
o maj, czerwiec nawet już. Jeżeli chodzi o branżę hotelarską, to też mamy pewne dane. Powiązana oczywiście. Powiązane. I okazuje się, że ceny, jeżeli chodzi o, mówimy tutaj o Rosji, wzrosły od 8 do 25%. I podaje się, że jeżeli chodzi, najbardziej rosną te hotele 5-gwiazdkowe, dlatego że ich jest ograniczona ilość, tak jak oni podają, i część tych osób, które wcześniej właśnie latały do Turcji i do innych, zaczynają wybierać, i to jest pozytywne chyba dla Rosji, no te krajowe destynacje. Nie mają innego wyjścia, chociażby dlatego, że ktoś nie zaakceptuje ich kart płatniczych, tak? No wiesz, no, jak masz do wyboru, tu będziesz miał z tą kartą, musisz jakąś gotówkę wywieźć, coś tam, nie, no to może jednak w kraju. No i na tym właśnie te hotele podniosły. Natomiast w przypadku hoteli takich 2-3 gwiazdkowych, no to ten wzrost cen na razie jest w okolicach 8%. Tak, Popularność, wiadomo, jeżeli masz płacić bajańskie ceny za nie najlepszą jakość obsługi w pewnych kwestiach, tak? W 5-gwiazdkowym hotelu, a to samo dostaniesz prawie że w hotelu 3-gwiazdkowym, no to na tyle Rosjanie liczyć umieją. Zdecydowanie. A też właśnie kolega mój był niedawno, odwiedził kilka dużych miast rosyjskich, ponieważ ma on 2 paszporty i w zależności od tego, kiedy i jak używa tego drugiego, jak tylko przekroczy granicę unijną, żeby mu się poruszało swobodniej, to mówi, że jako posiadacz paszportu jednego z krajów kaukaskich trzepali go, mówi, 1,5 godziny. No takiego czegoś jeszcze nie miał, żeby go tak indagowano, co, kto, gdzie, jak, łącznie z tym, że jak nie był w stanie podać, w jakim pokoju hotelowym się zatrzyma, to musiał wykonywać telefon na recepcję tegoż hotelu, żeby oni z góry podali, bo inaczej mogliby go nie wpuścić. Także uprzykrzają intensywnie podróżowanie do Rosji wszystkim, nawet tym, którzy, powiedzmy, że co do przychylności się nie będę wypowiadał, ale na pewno sobie bardzo dobrze radzą w przestrzeni biznesowej rosyjskiej, to też mają większe utrudnienia. Oby tak dalej. To co teraz? Idziemy do trzeciego. Tak, idziemy, słuchaj, do trzeciego. No i na trzecim miejscu będziemy mieli gaz, bo produkcja gazu spada. No i tu pamiętasz, no i do tego nawet Rosjanie przyznają, coraz więcej jest artykułów, że przegrali wojnę gazową z Europą. I taki artykuł się pojawił ostatnio w Izwiestii, bo mamy dane za pierwszy kwartał, gdzie mamy produkcja gazu spadła o 10%, a Komersant na przykład podaje, że Gazprom spadł o 18%. No, czyli jeden z 2 liczących się głównych producentów. Tak, mamy Nowateca i Gazprom, tak, mamy jeszcze tych mniejszych, natomiast oni robią głównie na ten krajowy, natomiast Gazprom i Nowatek robią na eksport, bo mają te licencje eksportowe. No jest z tym wszystkim jedna rzecz, która niepokoi polskich kierowców, czyli LPG. Bo... LPG też spadło. Produkcja LPG spadła o podobną kwotę, czyli około przynajmniej 10%. Więc jeżeli mówimy o rosyjskim LPG. Przy tym są takie cały czas sinusoide, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast no tutaj główną tą pozycją, którą Rosjanie podają, że są w takiej bardzo dziwnej sytuacji i sami zaczynają to przyznawać, o czym pisaliśmy, czyli tak, z jednej strony mają możliwości produkcyjne, oni mówią taki, że to jest taki pies w żłobie, tak, czyli mają możliwości produkcyjne, natomiast nie mają możliwości eksportowych, bo okazuje się, to o czym wielokrotnie mówiliśmy, że tak będzie, że nie mają co zrobić z ponad 100 miliardami, mówiliśmy tam 100, potem 120, zobaczymy ile to tam będzie na końcu, ale nie mają co zrobić z tymi 120 miliardami sześciennymi gazu, no bo tak, do Europy nie mogą,
do Azji nie mają czym. No i trzecia rzecz, o której ciągle mówiliśmy, czyli nie ma możliwości Zamiany tego na LNG. na LNG, tak jest. No i sami teraz Rosjanie nagle i rosyjskie gazety zaczynają o tym pisać, co ciekawe, co jest dla mnie zaskoczeniem. I również napisały, jak wygląda zwiększenie poziomu gazyfikacji, bo taki był trzeci, wiesz, ten pomysł. Ale tak, to wiesz, pamiętasz? zanim pójdziemy w tę gazyfikację, powiem w ten sposób. No. Kiedy o tym mówiłeś i też zaczął do tego stoliczka dorzucać kamyczki Mateusz Panzen, Mhm. długo, jaka była inercja liczona w miesiącach, zanim podjęły temat No. główne media, a w tej Tak, chwili tak. jesteś zapraszany, żeby o tym powiedzieć, jak to się stało, że ty to przewidziałeś. Ty przeanalizowałeś i dałeś wynik swojej analizy. Myśmy o tym rozmawiali, a tak długo się to musiało przebijać przez beton uprzedzeń w tym temacie, bo to jest niemożliwe, żeby tak się posypało w tej Rosji. No wiesz, tam jeszcze cały czas, pamiętasz, był ten mit tej gazyfikacji. No i tutaj rosyjskie media zaczęły przyglądać się tej gazyfikacji. No i wygląda nędznie, bo no zresztą no mówiłem, no nie może być też inaczej. Gazyfikacja jest procesem bardzo drogim. W tym momencie Rosjanie zawyżali ten poziom gazyfikacji, no ale nawet jeżeli uznamy, że on jest prawdziwy, no to mieli 72 na początku 2022 roku. I teraz Gazprom twierdzi, że, ponieważ Gazprom to robi, że na koniec 2023, i tu część również ekspertów podaje wątpliwość, nawet to mają 1% zwiększyli. Ale zaraz. Mówimy o gazyfikacji rosyjskich regionów. Tak. To jak regionów tam jest, nie wiem, 60, to znaczy, że w 3/4 prawie dostępność sieci gazowej jest. Natomiast jak w każdym z tych regionów to wygląda, już nikt nie podaje statystyki, a to byłoby dopiero ciekawsze. Nie. Tak, znaczy wiesz co, no można tam odszukać. Jakiś czas temu akurat ja widziałem, tylko nie mam za, powiedzmy, za 2023, widziałem tam za 2020, powiedzmy, pierwszy, drugi. Natomiast tak, no oni oczywiście sobie jeszcze zgazyfikowali tam, gdzie było im najwygodniej, a nie tam, gdzie było trzeba, czyli no bo są takie regiony, które one są no, jakieś no mega trudne, tak, żeby tam doprowadzić ten gaz i są nieopłacalne i bez sensu. Tylko No i z tu- własnych źródeł, gdyby coś było, miałoby sens tam rozprowadzać. I tu nie ma takiej wielkiej możliwości, bo nawet jeżeli zakładamy, że ten 1% to jest około 3,5 miliarda metrów sześciennych, tak mniej więcej. To jest ta konsumpcja krajowa, która dzięki temu 1% mogłaby się zwiększyć. Mogłaby, co nie znaczy, że się zwiększy. Bo jeżeli chodzi o zeszły rok, to konsumpcja się nie zwiększyła, więc oni, to wiesz, zwiększyli niby dostępność, ale konsumpcja się nie zwiększyła, bo po prostu Rosjanie mniej korzystali, nie? To trochę jak u nas, tylko że Zima nie była było łagodniejsza. Tak, zima była łagodniejsza, tak to nazwijmy, niech będzie. No ale w każdym bądź razie ten 1% przekłada się z grubsza na 3,5 miliarda, czyli jeżeli oni mają 120, tak, no to sobie policz 3,5 miliarda, ile lat musieliby o te 1% rosnąć, to procenty im się skończą do 100. A każdy procent, wiesz, potem jest coraz trudniej, no bo co, jak będziesz miał na poziomie 90%, no to już 1%, wiesz jakie to są koszty jakieś tam następne, nie? A więc no nie tędy droga, żeby coś z tymi... Ale pamiętam te artykuły tych fanów, którzy mówili nie gazyfikacja Kamczatki, Jakucji, zobaczycie, nie? Ja mówię, no ale jak? No ale co? No bo to no nie ma takiej fizycznej, tak, matematyka, tak, nie ma takiej możliwości. Chyba że oni mieli na myśli, że wykorzystają patent Tesli na energię rozproszoną i jej przesyłanie zdalne, gazu. najpierw produkując z gazu energię, żeby ją przesłać w ten sposób. No w każdym bądź razie Rosjanie są pod ścianą i tu nie ma żadnego wyjścia. Oni jeszcze coś tam próbują tą Turcją się ratować, no ale tak jak powiedzieliśmy, Turcja ma te swoje problemy, jeszcze wybory, no i nie ma. No po prostu przez najbliższe lata, dopóki nie wybudują jakiegoś gazociągu do Chin czy do Azji, no to nie ma. A kiedy wybudują następny gazociąg, to nikt nie wie, moim zdaniem. Nieprędko, a i na pewno kosztownie. No po prostu spadną z tą ilością, Gazprom będzie musiał się zrestrukturyzować, no i będą musieli dostarczać na te rynki, które dostarczają do tej pory, no i tyle. No. Nie ma tutaj ten. Może kiedyś ręka rynku. Może kiedyś
przy następnych rządach odbudują gdzieś te gazociągi do Europy, nie wiem, no to trudno stwierdzić. Nie prędko w każdym bądź razie. Miejsce drugie. Umocnienie rubla. Pytałeś i masz. Czyli to, co działo się w ostatnim tygodniu, mieliśmy korektę na tym na tym trendzie spadkowym, który był na rublu. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to mieliśmy wzmocnienie o kilka procent w skali miesiąca. I to było najciekawsze, że to wzmocnienie, i tu mam pewne podejrzenia, bo o wzmocnieniu zaczęli pisać rosyjscy fani, i to mówię poważnie, mogę odnaleźć, zanim to wzmocnienie nastąpiło. Nie? Pisali, że Czyli jest to, rubel uważasz, się wzmacnia, a ja mówię, no ale jak się wzmacnia, na jak jest na zamówienie? zero, albo tak, wydaje się w pewnej części tak, że to była jakaś akcja skoordynowana, ponieważ władza w mojej ocenie obawia się swojego społeczeństwa i nie chce, żeby ten rubel się faktycznie osłabiał. Natomiast są pewne elementy, które, i one są takie nieoczywiste, bo z jednej strony umocnienie rubla wiąże się ze wzrostem sprzedaży walut obcych przez eksporterów, które wynika z potrzeby zaciągnięcia kredytów i opłacenia podatku na koniec kwietnia, tak? No bo oni mają podobnie tak jak my, mają te często jakieś rozliczenia te roczne i tak od 25 oni te płacą podatki, a więc część musieli na pewno sobie wymienić na ruble, ale paradoksalnie największym tym powodem, który spowodował umocnienie rubla, to było zamykanie zagranicznych rachunków korespondencyjnych rosyjskich banków. To, co robił, no nie tylko rosyjskich, no bo mamy jeszcze RBI, który jest austriacki, który zamknął wszystkie rachunki korespondencyjnie, oprócz tego jednego głównego, który ma być właśnie transparentny. A więc jak oni zamykali te rachunki, to musieli zrobić coś z tymi Środkami na nich. środkami, nie? No to musieli je sprzedać. No i nagle w tygodniu, i to był największy taki, jeżeli chodzi o ostatni tydzień, w mojej ocenie, plus właśnie jakaś tam informacja również, która szła moim zdaniem z propagandy rosyjskiej. Czyli krótko Więc mówiąc, dwie rzeczy się moim zdaniem nałożyły. wykorzystanie przykrej sytuacji, jaką jest zamykanie tych rachunków tak. korespondencyjnych w Wykorzystali wojnie informacyjnej, żeby przekuć to na swój sukces. Tak. To trzeba przyznać, że wiesz, oni wiedzieli, że będą zamykane, wiedzieli, że ileś tych dewiz będzie musiało się wymienić, no to stwierdzili, że skoro tak, to może pokażmy, że to jest nasz sukces, nie? Znaczy, to pokazuje, jak mocno Rosjanie szukają wszystkich czynników, które można sprzedać jako sukces. Jest głód sukcesu. Tak, natomiast są też prognozy tutaj rosyjskich, tych ekonomistów, jak oni to widzą, i to możecie właśnie na ekonomię sobie więcej poczytać, no bo oni teraz spodziewają się, ja mówię, to rosyjscy, ja tutaj nie jestem akurat aż takim optymistą, ale oni spodziewają się, że są jak gdyby dwie rzeczy. Jedni mówią, że te ceny się ustabilizują, znaczy mało jest takich, którzy stwierdzą, że jeszcze ten rubel się obniży, chociaż też jest taka, jak zawsze jest taki scenariusz, szczególnie jeżeli rządowi by na tym zależało, ze względów właśnie jedynie propagandowych, no bo dla gospodarki dalsze obniżanie rubla no, byłoby szkodliwe, bo raczej wzrost, mówię dalsze osłabianie rubla byłoby szkodliwe, no bo tutaj eksporterom zależałoby na tym, żeby ten rubel się osłabiał. Oczywiście ta odbudowa importu też jest istotna, no ale myślę, że dla rządu najbardziej jest istotne to, że ta inflacja uderzyła, wiesz, bo oni nagle w przeciągu tam miesiąca im robna inflacja tak o 20 ponad procent, nie, na wielu produktach, a oni przecież mają 2,6, nie? No właśnie. No to przecież to się, no wiesz, oni mówią 2,6, a ktoś idzie do sklepu i widzi, wiesz, 20%. Jeśli fakty nie pasują do teorii, to tym gorzej dla faktów. No. A więc oni teraz być może coś próbują z tym zrobić z jednej strony. Z drugiej strony mamy też sytuację taką, którą oni nie zakładali, bo oni zakładali, że cięcia i o tym sobie będziemy mówili na miejscu pierwszym, że cięcia na ropie zarówno Rosji, jak i Arabii Saudyjskiej i krajów OPEC spowodują wzrost cen surowca. I zasadzka, bo nawet bank centralny zakładał, że w maju nie będą sprzedawać juanów.
że dojdą do zbilansowania tego, a okazuje się, że będą musieli nadal sprzedawać te juany zgodnie z tą regułą budżetową. No i to nie jest dobra informacja na pewno, przy czym no, tych juanów troszeczkę będą mniej sprzedawać niż powiedzmy tam miesiąc wcześniej. Natomiast z jednej strony mamy te problemy z ropą, z drugiej strony cały czas mamy problemy z budżetem rosyjskim, ponieważ ten budżet, tak jak podawał Mateusz, no jeżeli chodzi o kwiecień, no cały czas mamy tam pogłębiający się deficyt. Ten deficyt już sięga w tym momencie 72 miliardów. Na 26 kwietnia. Tak, jeżeli chodzi o cash flow. No i co można powiedzieć? Jeżeli się do tego doliczy na przykład, że oni jeszcze ileś mają miliardów zamrożonych w tych rozliczeniach i doliczy się to, o czym mówiłem, czyli te problemy z płatnością, bo oprócz tego, że Hindusi im płacą w rupiach, no to oni na przykład, mówiłem to ostatnio na panelu, mają problemy w przypadku tych takich szemranych pośredników. Którzy ich, krótko mówiąc, oszukują i okradają. Dymają i oszukują, tudzież płacą też z dużymi opóźnieniami, ale to jak ktoś tak, no to trochę też było oczywiste, no tego należało się spodziewać, tak, no bo dlaczego miało. Ale wiesz, to są jeszcze dwie możliwości, nie mieć, że rzeczywiście ukradzione i spróbują to wykazać przed organem podatkowym państwa rosyjskiego, że strata nadzwyczajna i dzięki temu niższa podstawa do naliczenia podatku. Z drugiej strony zakładam, że jest 50-50, że to było zorganizowana kradzież po to, żeby i firma zaoszczędziła, a i odpowiedni menadżerowie dodatkowo zarobili. Tak, ale wiesz co, jedna rzecz mnie zastanawia, bo zastanawiają mnie ciągle ci ludzie, którzy twierdzą, że masz na przykład to FSB, masz te wszystkie firmy szemrane, które tam próbują powiedzmy sprowadzać ten rosyjskiego diesla czy inne paliwa rosyjskie i sprzedawać je potem do Europy. I oni wszyscy stwierdzą, że no to jest banda powiedzmy różnego rodzaju złodziei, oszustów, szemranych firm i że te szemrane firmy będą wszystkie potulnie oddawać te swoje zyski rosyjskiemu budżetowi. No przecież no wiesz, no nie po to jesteś szemraną tam firmą i szemraną osobą, żeby co teraz się dzielić. No chyba, że ktoś ich zmusi, rozumiesz, wiesz. Nowych fortun. Tak, to jest właśnie teraz budują się nowe fortuny. Moim zdaniem wcale nie ma tak, że FSB jest jak gdyby, zresztą nie masz tylko FSB, masz pełno ludzi, którzy na tej wojnie po prostu chcą się dorobić i się dorabiają. Bo mają możliwość po raz pierwszy, być może od dłuższego czasu, że nie będą ścigani w Rosji, nie będą ścigani gdzieś tam za granicą, no i w szybki, łatwy sposób się dorobić. To dlaczego my mieliby w tym momencie oddawać te pieniądze na jakąś mityczną wojnę Putina? Przecież to przecież się to nie klei. No. To jest bez sensu. Jak ktoś może zarobić, no to co? No to będzie teraz oddawał? No nie, no tak słuchajcie, to nie ma. A na tej ropie faktycznie i na tych paliwach, no szczególnie na tych paliwach teraz, no to jest taki sam duży biznes jak ten nielegalny alkohol, nielegalne gorzelnie w Rosji, czy nielegalne produkty, które są sprowadzane do Rosji. I też pamiętajmy, że to nie tylko, bo też jest tak, że mówi się, że to rosyjskie jakieś firmy. Nie, no tam firmy mają różny kapitał, tak? I te szemrane również, tak? I tam są jakiś włoski kapitał, arabski, no z każdego kąta złodzieje, oszuści i inni przestępcy do tego, tak, jak muchy takie. Jak muchy rozdziobią ich kruki i wrony, w sensie tych, którzy muszą korzystać z tych szemranych pośredników. No dobra, i teraz tak. Jak to mniej więcej z tym rublem by się przedstawiało? Większość tutaj ekspertów mówi, że cena za dolara, tam jeszcze wskazywano, że ten dolar się ostatnio osłabiał ze względu właśnie tam na FED i tak dalej. Natomiast cena za dolara powinna oscylować w okolicach 80 rubli, czyli większość rosyjskich ekspertów wskazuje, że jeżeli chodzi o najbliższy tam powiedzmy miesiąc, no to powinna być stabilizacja. I tak teoretycznie byłoby najkorzystniejsze dla budżetu lub jakaś tam ewentualnie mała zwyżka. Dlaczego? No dlatego, że i budżet, a i również firmy nie lubią dużych zmian.
bo jeżeli są zmiany, wiesz, i w jedną i w drugą stronę, to co obserwowaliśmy teraz, czyli w przeciągu kilku miesięcy wzrost o 20%, no to napędza inflację, nie? Ale spadki, na przykład jeżeli teraz by rubel miał znowu wiesz, spaść na przykład o 10%, no to byłby dramat znowuż dla eksporterów, nie? A więc tutaj jakiekolwiek duże ruchy są niewskazane. W ostatnich miesiącach około 7-8% spadało wartość rubla do dolara. W ciągu miesiąca. No to za dużo. Wyhamowanie tego w skali jednego miesiąca i tak się przełoży na jakąś tam średnią, która będzie dalej bardzo duża. I no, mimo wszystko, ja obstawiam, że z wakacjami co najwyżej włącznie 100 rubli za dolara może być. Jeśli sytuacja wewnętrzna gospodarcza Stanów nie spowoduje spadku siły dolara. Wiesz, no tu mówię, trzeba by tak kilka, tak, że mamy, wiesz, te recesyjne informacje ze świata. Mamy cały czas te problemy Rosji z ropą z jednej strony, ale z drugiej strony też wszystko wskazuje, o czym sobie będziemy mówili w pierwszym miejscu. Wydaje się, że Rosjanie cały czas dosyć dużo eksportują surowej ropy. O tym wielokrotnie mówiłem, bo tak przynajmniej wynika z danych. A więc przejdźmy sobie może do miejsca pierwszego, jeszcze może wrócimy do tego rubla za moment, bo mamy informacje na temat przychodów z ropy i gazu w kwietniu. No i tutaj dochody, jeżeli chodzi o budżet federalny, no to w kwietniu było to 647 miliardów rubli. Tak podaje rosyjskie Ministerstwo Finansów. A to jest memoriałowo czy kasowo? To jest memoriałowo. Kasowo na pewno tak nie jest przy tych płatnościach, na przykład, którzy mają Hindusi. Dokładnie. Tak. No to tak. Czyli to jest wynik, jaki według papieru, który przyjmie wszystko, powinien być. Tak, to jest właśnie z tymi lewymi jakimiś szemranymi, albo inaczej. To jest memoriałowo, bo to jest jak gdyby ten podatek, które firmy powinny odprowadzić, a więc część jak gdyby odprowadziła, część jak gdyby nie odprowadziła. Tyle, ile oni naliczyli. Wcześniej czy później oni to odprowadzą. Natomiast czy te firmy, jakim się to bilansuje, to jest inna jak gdyby para kaloszy. Czyli to jest ten podatek, który oni ściągają głównie z tego MET-u, jeżeli chodzi o te przychody do rosyjskiego budżetu. I to jest, słuchaj, 3-krotnie mniej niż w kwietniu zeszłego roku. Oj, jak mi przykro. I teraz dlaczego jest to mniej? Bo tutaj stanę w obronie jak gdyby rosyjskich fanów, bo pamiętajmy, że w kwietniu zaczął się taki ruch ten do góry, nie? Tak. Taki mocny, nie? Czy tam ta ropa zaczęła rosnąć, tam kwiecień, maj, czerwiec i tak w czerwcu chyba ten Urals miał największy pik. A więc co możemy się spodziewać? Spodziewać się, że taką samą sytuację będziemy mieli ze względu na bazę w maju i w czerwcu. Nie? Czyli tam będziemy mieli właśnie też 3 razy, być może nawet i ponad 3 razy te spadki. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna być wysoka baza. Bo jeżeli porównujemy kwiecień do marca, no to już mamy tylko 6% różnicy. No ale to jest najsmutniejsze, że w marcu było 688. Nie? A teraz mamy 647. Bo to są szacunki, nie? Czyli może się okazać, że tam koniec końców będzie trochę inaczej, nie? Czyli wartościowo jest spadek, a ilościowo w tym eksporcie ropy? A ilościowo w eksporcie jest wzrost. Bingo! Nożyce się rozchodzą. Bo co prawda Rosjanie, teraz Nowak twierdził, że ale nie uwzględniacie tego, co rurociągami wysyłamy i tak dalej. No właśnie uwzględniają, na przykład Argus zaczął to uwzględniać wszystko i im wychodzi, że jest tyle samo, jeżeli chodzi o surową ropę, czyli okazuje się, że oni i jadą na takie, wiesz, pomimo tego, że powiedzieli, że mają ograniczać, to nie ograniczają. Teraz w maju mają ograniczyć teoretycznie o 500 000, tylko że nie wiadomo, czy tyle ograniczą. Dlaczego? Dlatego, że potrzebują tej kasy, a jak ograniczą, to będą mieli mniej, nie? No i przypomnijmy, co Rosjanie zrobili. Obecnie statystyki na temat sprzedaży i produkcji ropy przez firmy naftowe są utajnione. To tak jak Gazprom utajnił swoje dane na temat
produkcji i sprzedaży gazu. To, co my wiemy, to są jakieś szacunki Komersant i one mogą być, no myślę, że są prawdziwe, no ale mogą być powiedzmy trochę inne niż rzeczywistość, na przykład lepsze lub gorsze. Natomiast no, w przypadku ropy mamy taką samą sytuację, co rodzi bardzo duże problemy w przypadku OPEC-u. No bo jak teraz powiedzieć tym krajom, że no wiecie, my ograniczyliśmy, a te kraje mówią, no ale my tam patrzymy i nie ograniczyliście. Krótko No to mówiąc, się robi niefajna sytuacja. Rosja jako członek kartelu zaczyna podcinać kartel, Tak. czyli reszta kartelu wkurza się na Rosję. Tak. No wiesz, no tak jak ja bym się z tobą mówił, słuchaj, będziemy tam a ty mówisz, no ale ja nie będę publikował teraz informacji, za ile to sprzedaję, ile tego produkuję i tak dalej. Ale wszystko utajnię. uwierzcie mi na słowo, robię mniej. Ale robię mniej, wierzcie mi na słowo, bo ja wam dałem słowo, a moje słowo rosyjskie jest wiadomo ważniejsze niż pieniądze, nie? Albo tylko wam powiem, tutaj wyślę potajemnie, tak? Nie? Taki raport, ale tylko i nikomu nie możecie tego opublikować, tak? Tylko wy wiecie. No, Więc się nie wkurzajcie tym, co tam przeczytacie. no to brzmi jakoś tragicznie słabo. No i teraz, tak jak tutaj mamy te informacje, no to mamy informacje cały czas, że ta rosyjska ropa no jest sporo tańsza niż rok temu. Tutaj mamy też informacje na temat właśnie jakie są to wpływy, ja może wszystkich nie będę cytował, no bo tutaj wychodzi, że to jest tam około, jeżeli chodzi o styczeń, kwiecień, to jest 2,28 biliona rubli, czyli 52% mniej niż rok wcześniej, czyli wiesz, za te 4 miesiące jest spadek o 52. No to jak mamy spadek o 52 na ropie i gazie, no to nie dziwne, że mamy spadki dochodów, tak? No, budżetu. nie da się inaczej. No nie da się inaczej, tak? Tam nagle cudownie Rosjanie nie zaczną produkować, nie wiem, elektroniki czy komputerów, tak? Jak do tej pory nie produkowali i eksportować tego, nie? A przy wzrastających kosztach stałych funkcjonowania państwa z powodu wojny, Tak, skądś no. trzeba to brać, więc te zasoby rezerwowe, jakie były, są intensywnie podbierane, no bo to są naczynia połączone. Tak, i tak jest tam podejrzenie, że oni cały czas trochę kantują przy tych innych dochodach, że tam być może sytuacja jest jeszcze gorsza, bo skoro na ropie jest tak źle, to dlaczego na innych trochę ma być lepiej. Natomiast no, te wydatki poszły tam ile? 36% chyba, nie? No, czyli mamy z jednej strony spadki w dochodach i wzrost w wydatkach. No to tak jakbyście mieli budżet domowy i szef by powiedział, że zarabiacie o połowę mniej, a życie, inflacja powoduje, że wydajecie o 36% więcej, nie? No to good luck. No, to się musi wywrócić. To się musi się wyjebać, tak? No po prostu, tak. To nie ma takiej opcji. Pytanie jest oczywiście kiedy, bo moim zdaniem pieniądze na ratowanie rubla w jakimś sposób się skończyły. Dlaczego? Dlatego, że tam w tym Narodowym Funduszu oni dosyć dużo wydali tych juanów i bez tej dlatego im bardzo zależy na odzyskaniu tej kasy z Indii i wymianie tych rupii na przykład na juany, bo to by było idealny deal, bo to im by dało, myślę, tak z 2 miesiące jeszcze luzu. No a tymczasem... A oni teraz, wiesz, to jest taka troszeczkę, doszliśmy już do ściany moim zdaniem, jeżeli chodzi o rosyjski budżet i to jest taka gra o kolejne miesiące, ale już nie tak jak wcześniej mówiliśmy tam pół roku, rok, tylko to już zaczyna być o wyrywanie miesięcy. Czyli żeby jakimś cudem na przykład, nie wiem, tu wyrwać miesiąc, tu coś zrobić, tu opodatkować jakichś oligarchów, tu jakiś może podatek dla zwykłego Iwana, no i może jakoś się uda dociągnąć, nie wiem, do jesieni, do grudnia i może się potem, nie wiem, coś wydarzy i nie wiem. Oczywiście jest jeszcze opcja do druku pieniądza. Tak, no to pewnie w którymś momencie też nastąpi, jak już wszystkie inne się... Tylko wiesz, to oni chcą to pewnie na sam koniec sobie zostawić z tego względu, że jak rozpędają tą hiperinflację, no to lepiej jest to rozpętać pewnie z ich punktu widzenia, tak pewnie kalkulują później niż wcześniej, bo jak patrząc na ten punkt 9, to może ten Putin myśli, tak jak w tym scenogramie, tak? Scenogramie, że wiesz, że no może, że to inni mają źle, a my mamy dobrze, nie? Wiesz, i jego się pyta, wiesz, ten Maksim, co robić? On mówi, nie, no utrzymujcie kurs, nie? No i oni utrzymują ten kurs.
w rezerwie, ale trzeba się mocno przyglądać, czy nie pojawią się gdzieś znamiona tego. W rezerwie jeszcze jest realizowanie pewnych rzeczy w stosunku do obywateli obligacjami, czy to zwykłymi, czy wojennymi, które będą mogły być na okaziciela używane w obiegu codziennym jako zamiennik stosu banknotów. Tak, i tutaj są też takie wypowiedzi, słuchaj, rosyjskich tych ekspertów, że jakie są prognozy dla tego Uralsa, oni spodziewają się pewnej stabilizacji i nie spodziewają się zwyżki na tym Uralsie. I teraz, tak jak mówią, no ich najbardziej martwi ten spadek Brentu. Dlaczego? Oprócz tego, że teraz ten podatek od tego Brentu jest liczony, a nie Uralsa, to mniejsza o to, ale jeżeli ten Brent będzie w okolicach na przykład $70, to oznacza, że Urals będzie za 45. A pamiętajmy, że w rosyjskim budżecie jest wpisane te $70, to minimum takie jest na tym, żeby to równoważyć. A już jest kwiecień, już średnia jest powiedzmy w tym momencie $50, tak? A więc jeżeli to się będzie tak dłużej utrzymywać, to oni tego budżetu nie zrównoważą, no i będą musieli tutaj coś robić, a te wydatki na wojnę, tak jak mówimy, cały czas rosną. I biorąc pod uwagę, że od Rosji w tej chwili się oczekuje przedpłat na towary, które są potrzebne do na przykład produkcji amunicji, to będą się Rosjanie drenować jeszcze mocniej, jako że nie do końca mają waluty te, które mogliby użyć wymienialne do zakupu tego towaru, to będą musieli przewalutowywać się kilka razy na kilku walutach, więc koszt obsługi tego wszystkiego też im wzrośnie i realnie będą ciągle bardziej drenowani niż ktokolwiek inny i będą to robić sami sobie, żeby spełnić oczekiwania władzy w tym zakresie. No, tak. Są, jak to się mówi, są w przymusie. No, dokładnie. No i słuchaj, no i wyczerpaliśmy sobie na dzisiaj Wyczerpaliśmy. tematy. Humorystycznie uważam, że naprawdę fajnie nam to poszło tutaj, bo w tej chwili obserwacja tego, co się dzieje w dostępnych danych o ekonomii rosyjskiej i po weryfikacji tego wszystkiego jest godna kabaretu zacnego. Tak, no będzie coraz ciekawiej. Zobaczymy też, widzimy, że za jakiś czas też będą przekładać się te ataki ukraińskie, bo na razie one się nie przekładają jeszcze w żaden sposób na gospodarkę rosyjską. Natomiast no jeżeli ta intensyfikacja tak, tych nalotów, nawet tymi dronami, będzie uderzała w rosyjskie czy rafinerie w którymś momencie, czy też zbiorniki z ropą, magazyny paliw, no to może też się zacząć powoli przekładać. Nie jakoś silnie, ale też bym Na razie liczył. na terytoriach okupowanych zaczynają być duże niedobory paliw na stacjach. No i wiesz, tak, właśnie, ale wiesz, no to może jak gdyby się zwiększyć. I jeszcze jedna rzecz, no zobaczymy, co Rosjanie, no jak będzie wyglądała ta ofensywa ukraińska, do której przygotowania właśnie widzimy. A oczekiwania co do której są wysokie w społeczeństwie tak. i w społeczności międzynarodowej. To też Tak, trzeba powiedzieć. bo jeżeli to by było z jakimś sukcesem, no to Rosję no albo będzie musiała siąść wtedy do stołu jednak, albo jakiś kolejny mityczny wysiłek, tak? Tylko ja sobie nie wyobrażam z czego, bo tak jak powiedzieliśmy, ten przemysł wojenny, ten kompleks wojenny, on chyba jest gdzieś na granicy produkcji. Kolejna mobilizacja wydaje się nierealna. A przypomnijmy, że tyle pożarów w Rosji, jakich teraz można się doliczyć, nigdy nie było, a jeszcze nie ma tego kto gasić, bo strażacy dzielnie walczą z denazyfikacją. Tak. W szeregach Matiuszki armii rosyjskiej. A więc tutaj w mojej ocenie zaczynamy dochodzić do takich rezerw rosyjskich. Nie widzę tych mitycznych rezerw, że nagle będzie wojna ta ojczyźniana i nagle wszyscy będą się zgłaszać do tego wojska i nagle oni wyciągną z jakiegoś czwartego magazynu jakieś zapasy. Moim zdaniem tego nie ma już.
już są te rezerwy są właśnie wykorzystywane na No froncie. niestety rok czasu korzystali z tego, co mieli, Mhm. a gromadzili to, bądźmy szczerzy, lub też nie pozwolili, żeby się rozeszły rezerwy jeszcze starsze przez ostatnich 20 lat efektywnie. A i to nie dali rady zgromadzić tyle, co trzeba, bo nie spodziewali się takiego oporu społeczności międzynarodowej. Bezsensownie trwonili amunicję na froncie, no i teraz będą musieli tą żabę zjeść, tak? Im się Tak, wydawało, muszą że zracjonalizować użycie amunicji, bo niestety nie da się już tak, jak używają tego, co używają. jest z bieżącej produkcji, ale ta bieżąca produkcja nie jest taka, jaką by uważali, że potrzebują i jaką Miedwiediew zapowiadał, że będzie. Tak, zresztą wielu ekspertów wtedy, nie wiem, ty chyba też uważałeś, że no ilość amunicji, którą Rosjanie używają, jest szalona i też bezsensowna, tak? Czyli to Tak. walenie w te pola, tak, na których nic nie ma, żeby dawać jakąś taką ścianę ogniową, bez sensu, tak? A tam nie było ani wcześniej, ani później żadnych oddziałów ukraińskich, tak? No ale strzelanie do pola ma swoje uroki, jak widać, bo w statystykach fajnie to wygląda. Okej. Okej, No to to nie ma co? co przedłużać. To dziękujemy w niedziela. takim razie. Szanowni Państwo, więc dziękujemy bardzo. Ja Ci, Pawle, dziękuję za świetnie przygotowany Dzięki. materiał. Państwu życzę dalej sympatycznego wieczoru, tudzież późnego popołudnia i przygotowania się psychicznego na nadchodzący tydzień. A jeśli się podobało, to zachęcam w naszym wspólnym imieniu do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania obydwu kanałów, czyli Kremlinka, Show Paweł Jeżowski i Kapitan Lisowski, Kapitan Maciej Lisowski. Zachęcam też do dawania rady z reklamami i do wspierania naszych kanałów w każdy sposób opisany na każdym z kanałów z osobna. I dziękujemy więc wszemi wobec. Do usłyszenia, do widzenia. Cześć. Cześć.